I ta obudowa betonowa w przypadku takiej, nawet gdyby z jakiegokolwiek powodu doszło do takiego wybuchu, to ona wytrzyma ten wybuch? To znaczy, ona nie będzie wypuszczała promieniowania do góry? pierwsza elektrownia, którą będziemy budować w Lubiatowie Kopalinie na Pomorzu, ona będzie budowana w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Docelowo jaki procent tego, ile Polska zużywa energii, ma opierać się o energetykę jądrową? To jest promieniotwórcza, którą my naturalnie mamy w sobie. W ciele człowieka zachodzi kilka tysięcy rozpadów promieniotwórczych w ciągu każdej sekundy. Koszt budowy elektrowni jądrowej w austriackim Zwentendorf wyniósł ponad €1 miliard. Więc sporo stracili w takim razie. W życiu warto słuchać ludzi, którzy mają kompetencje, wiedzę i doświadczenie. Dlatego do tego podcastu zapraszam specjalistów w swoich dziedzinach. Na ogół to, co mówią, ma więcej pokrycia w rzeczywistości niż komentarz internetowego znawcy kończący się słowami wyłącz telewizję, włącz myślenie. Po prostu preferuję bardziej rzetelne źródła. Szczególnie jeśli chodzi o tak ważne tematy jak energetyka jądrowa. O tym, jakie ma znaczenie dla bezpieczeństwa geopolitycznego i niezależności energetycznej Polski, a także o jej wpływie na rozwój państwa opowiada kampania edukacyjna Czas zrozumieć atom, prowadzona przez Ministerstwo Energii. Doktor inżynier Paweł Gajda, cześć i dziękuję za przyjście ponownie. Dzień dobry, cześć. Tak, jestem tutaj ponownie, natomiast dzisiaj w nowej roli, tak, dlatego, że jestem w tym momencie dyrektorem Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii i gdzie właśnie zajmujemy się wdrażaniem programu jądrowego w Polsce i tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby z sukcesem te pierwsze elektrownie jądrowe w Polsce zbudować. A jeszcze gdybyś pokrótce przypomniał trochę o twoim doświadczeniu dla ludzi, którzy cię jeszcze nie znają. Jestem takim dosyć rzadko występującym w Polsce gatunkiem, można powiedzieć, dlatego, że że kończyłem studia na kierunku energetyka ze specjalnością energetyka jądrowa, a później w tym samym zakresie właśnie robiłem doktorat, zajmując się reaktorami, tak zwanymi układami podkrytycznymi sterowanymi akceleratorem, czyli to jest jedna z takich koncepcji reaktorów nowej generacji, które tam kiedyś będziemy chcieli budować. No i później zajmowałem się też między innymi doradztwem dla różnego rodzaju firm planujących wdrażanie energetyki jądrowej. Oczywiście to równolegle do pracy na uczelni, a od zeszłego roku przyszedłem do administracji, żeby pomagać z takim właśnie doświadczeniem, z wdrażaniem tego programu jądrowego, żeby popatrzeć właśnie, musimy pamiętać, że program jądrowy to jest nie tylko budowa elektrowni jądrowych, to jest budowanie wokół nich całego takiego ekosystemu, przemysłu je wspierającego, kwestii budowy odpowiednich kompetencji, edukacji odpowiednich specjalistów, więc to jest taki cały system, można powiedzieć, i to wdrażając energetykę jądrową w Polsce, my po prostu musimy zbudować. Gigantyczna odpowiedzialność w takim razie na twoich barkach. Nie stresowałeś się przyjmując taką pozycję? Znaczy, to jest jakieś wyzwanie, tak? Ale wyzwanie, które warto podjąć na pewno, dlatego, że ten program jądrowy jest ważny. Ja się zajmowałem tym właśnie z takiego punktu widzenia doradczego od dłuższego czasu i kiedy dostałem taką propozycję, żeby tutaj wspierać właśnie ministrów w tym, żeby ten program wdrażać, to zdecydowałem się, że dobrze, to trzeba koniec, że tak powiem, tylko gadania, teraz trzeba spróbować to też wdrożyć i to się staramy po kawałku, krok po kroku robić. Jak jesteś teraz w takim nowym środowisku, zaskoczony byłeś, jak ludzie mało wiedzą na ten temat? Przychodząc pewnie zakładałeś, że ludzie są dużo bardziej zaznajomieni i wiedzą, co będą wdrażali. Natomiast ty z twoim doświadczeniem ogromnym prawdopodobnie wiesz o tyle więcej, że trochę cię zaskakiwało, że niektóre rzeczy jednak trzeba tłumaczyć. Znaczy to działa w obie strony, co jest ważne. Dlatego ja się musiałem nauczyć troszeczkę, jak działa administracja. I to też są inne rzeczy. Natomiast mój zespół też jest taki, że on się w tym temacie siedzi dosyć długo. Oczywiście zajmuje się od takiego punktu widzenia właśnie administracyjnego, więc tutaj nie mówimy o tym, żeby mieć znajomość na wylot kwestii takich technologicznych, ale to też jest element, który warto wiedzieć, kiedy planujemy pewne rzeczy, żeby wiedzieć na przykład, co jest realne, co nie jest, jakie są potrzebne, jakie wymagania muszą spełniać pewne elementy, więc to też jest bardzo ważna rzecz,
rzecz. Zresztą to też jest ważne w ogóle w programie jądrowym, bo to nie jest tak, że wrzucimy do pokoju 17 inżynierów jądrowych i oni zbudują reaktor, bo się okazuje, że nie do końca wiedzą, jakie na przykład są regulacje w kwestii związane na przykład z regulacją związaną z ochroną środowiska i tak dalej. To musi być właśnie miks ludzi o różnych specjalnościach, którzy przychodzą i przynoszą swoje doświadczenia właśnie w różnych obszarach. Zresztą w tej samej części technologicznej. Ktoś, kto się świetnie zna na samej technologii reaktorów, niekoniecznie będzie świetnym specjalistą od turbin, albo od ochrony radiologicznej, albo od automatyki. Więc to też jest ważne, żeby ten zespół był mieszany. Natomiast ja się po prostu staram to w tej swojej działce swoje elementy dorzucić. Tutaj zresztą ten taki background akademicki pomaga, tak? To jednak tłumaczenie, edukacja to jest gdzieś coś, co naturalnie wtedy przychodzi. No i fajnie, że jeśli ma się takie umiejętności, to że one właśnie się przekładają na bardzo różne aspekty życia. Że później się człowiek orientuje, że idzie do jakiegoś nowego środowiska i to, że potrafił nauczać ludzi, to okazuje się, że w tym nowym środowisku też się przydaje. Tak. Tutaj zresztą to nauczanie ma kilka obszarów, bo to też jest tak, że z jednej strony mówimy o gdzieś tam wytłumaczeniu czegoś na poziomie bezpośrednio osób gdzieś zaangażowanych we wdrażanie, ale też taka edukacja szersza, tak? Tutaj właśnie ta komunikacja do szerokiej publiczności, czasami tłumaczenie ludziom, uspokajanie ich, z czym to się wiąże, jak to działa, a dlaczego robimy tak, a nie inaczej, to jest bardzo ważny element, no bo jeśli wdrażamy coś tak jednak, duży program, jakim jest energetyka jądrowa. Duży i kontrowersyjny. Tak, chociaż dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ale tego właśnie bez tego wsparcia takiego szerokiego w opinii publicznej, tego się nie będzie dało zrobić. Dzisiaj jesteśmy pod tym względem w bardzo dobrym momencie, ale to jest tak, że to nie jest tak, że my możemy popatrzeć na dzisiejsze wyniki badań opinii publicznej, która bardzo mocno wspiera ten program jądrowy i możemy siąść i powiedzieć, no to załatwione, tak? Trzeba jednak ciągle tłumaczyć, pojawiają się różne wątpliwości, a dlaczego coś jest zrobione tak czy inaczej i to trzeba spokojnie, cierpliwie tłumaczyć, pokazywać ludziom, dlaczego właśnie działamy w ten sposób, a dlaczego tak, czy to się wiąże z takim ryzykiem, czy może jednak nie, czy coś, co gdzieś usłyszeli, znaleźli w internecie, a czy to jest prawdziwe, czy nie, więc to wymaga takiej dużej cierpliwości i dużego nakładu pracy, ale to też jest niezbędny element, taki sam, jak to takie stricte techniczne sprawy, jak już sam proces budowy. Pojawiają się jakieś kampanie dezinformacyjne, jeśli chodzi o energię jądrową w Polsce? Są takie przypadki? To znaczy, od zawsze było tak, że była pewna grupa przeciwników. Tylko pytanie, czy to są jacyś ludzie, zwolennicy teorii spiskowych, czy to są jakieś kampanie dezinformacyjne, na przykład prowadzone przez służby zagraniczne? I czy w ogóle mamy dostęp do takich informacji? To znaczy... Podłóż takich jest, można powiedzieć, kilka, chociaż one i tak trzeba powiedzieć dosyć mocno ucichły. Tak? Natomiast widać, że jest pewna grupa krajów, która jest bardziej sceptyczna względem energetyki jądrowej. Na przykład widzimy, że na przykład media niemieckie chętniej tutaj donoszą różnego rodzaju negatywnych elementach energetyki jądrowej. No to też się bierze stąd, że tamta opinia publiczna, w ogóle całe środowisko polityczne, które zdecydowało o odejściu Niemiec od energetyki jądrowej, no też stara się gdzieś takie podejście przekładać na inne kraje też takim miękkim wpływem. Natomiast też widzimy, że w tych ostatnich kilku latach ta siła tej narracji atomowej bardzo mocno spadła. No to też się przełożyło na to, że w narracji atomowej, że to jest jakieś zagrożenie? Kilka, bo tych elementów głównych, tych argumentów tak zwanych przeciw, które gdzieś tam padały, to oczywiście były kwestie związane z bezpieczeństwem, to jest kwestia związana z odpadami promieniotwórczymi, ale też z kwestiami po prostu kosztów programu jądrowego, czasu realizacji, gdzie tutaj podawano, opierając się czasami na przykład skrajne przykłady jakichś takich konkretnych projektów, które faktycznie miały mocno na przykład przekroczone koszty, próbowano z nich zrobić, że to jest gdzieś standard. Tak, że to jest pewna norma. Natomiast też początek wojny w Ukrainie bardzo mocno zmienił na takiej arenie europejskiej, można powiedzieć, tę narrację, dlatego że tutaj ta kwestia bezpieczeństwa energetycznego zaczęła odgrywać bardzo mocną rolę i to jednak jest bardzo silny argument za atomem. To znaczy? Taki, że
Jednak posiadając energetykę jądrową, jesteśmy mniej zależni od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz i to jednak bardzo mocno... Ale te surowce najczęściej też trzeba dostarczyć z zewnątrz, prawda? Tak, tylko różnica jest taka, że w przypadku elektrowni jądrowych bardzo łatwo zgromadzić zapas paliwa nawet na kilka lat do przodu. Tak? To my mówimy o dostarczaniu do jednego takiego reaktora energetycznego około 25-30 ton paliwa rocznie. Więc to można spokojnie taki zapas nawet na kilka lat do przodu zgromadzić na jakiejś takiej hali wielkości szkolnej sali gimnastycznej, tak? Mhm. I to będzie zapas na kilka lat? Tak, i to będzie zapas na kilka lat, więc łatwo go gromadzić właśnie na długi okres do przodu, a to powoduje, że jesteśmy bezpieczni, jest czas na znalezienie ewentualnie jednego dostawcy, jeśli z jakiegoś powodu nam poprzedni się wykruszył. Więc to jest jednak mocny argument za to też, że te dostawy są robione rzadziej. Zresztą nawet w takich trudnych warunkach widzimy, że na przykład w Ukrainie dzisiaj tymi najstabilniejszymi źródłami są jednak elektrownie jądrowe, tak? Dlatego, że tutaj ten transport paliwa przyjeżdża właśnie raz na kilka lat, a nie tak jak na przykład nawet w kontekście elektrowni węglowych, gdzie taki pociąg z węglem się musi wtoczyć raz, 2 czy 3 razy dziennie nawet, tak? W zależności od tego, jaka wielkość, więc tutaj Plus państwo, w tym przypadku Rosja, wstrzymuje się od ataków na takie elektrownie, natomiast na inne źródła energii domyślam się, że nie wstrzymują się aż tak bardzo. Znaczy, tutaj działa kilka elementów, dlatego że zarówno konwencje międzynarodowe tutaj wprost zabraniają takich ataków, chociaż akurat w przypadku Rosji to wiemy, że tak średnio... Przejmują się takimi rzeczami. Tak. Natomiast jest tak, że faktycznie bezpośrednio raczej wstrzymują się od ataków na obiekty jądrowe. Oczywiście infrastrukturę towarzyszącą, sieci przesyłowe jak najbardziej są atakowane, natomiast ciągle te obiekty produkować energię mogą, i to one są w dużej mierze podstawą dzisiaj ukraińskiego systemu. Mhm. Czyli mówisz, że to mocno zmieniło podejście do atomu w całej Europie, to wydarzenie. Dlatego właśnie, bo okazało się, że to jest najbardziej stabilne źródło energii w czasie konfliktu. Znaczy nie tylko w czasie konfliktu, ale w ogóle w tej takiej, można powiedzieć, niepewnej sytuacji geopolitycznej. To jest jednak źródło, które daje niezależność, które jest przy tym niskoemisyjne, a do tego jest źródłem oczywiście sterowalnym, tak? Czyli źródłem, którego produkcja nie jest zależna od po prostu warunków pogodowych, tak jak w przypadku źródeł odnawialnych. Więc tutaj widzimy połączenie kilku tych istotnych argumentów. I już widzimy, że na przykład takie kraje jak Belgia, która wcześniej planowała to odejście od atomu, bardzo mocno je spowolniła i nawet są takie przesłuchy, się zastanawiają, czy nie stawiać nowych bloków jądrowych. Więc równolegle widzimy przyspieszenie właśnie programów inwestycyjnych w kilku różnych krajach. Tak jak kiedyś taki argument w przestrzeni politycznej padał, że cały świat odchodzi od atomu. Tak jak się policzyło ten świat odchodzący, to tak było to kilka krajów. W tym momencie to tak zostaje na... W Europie to jest Belgia, Niemcy i Austria, dobrze rozumiem? Dzisiaj te, które deklarują odejście, to została w zasadzie, można powiedzieć, Hiszpania. Mhm. Niemcy faktycznie odeszły. Austria jest takim krajem właśnie też przeciwnym atomowi co do zasady. Austria to jest w ogóle ciekawa historia, bo tam w latach 70. zbudowano jedną elektrownię jądrową, tylko zapadła decyzja, żeby zrobić referendum na temat tego, czy ją uruchamiać, czy nie. Zresztą taki ciekawy pomysł, zamiast zrobić to referendum przed początkiem budowy, to zbudujmy sobie i wtedy zróbmy referendum, czy włączamy, czy nie do końca. Tak? Ono zostało naprawdę, tam była bardzo niewielka różnica, ale ta opcja antyatomowa wygrała. No i to skończyło się tym, że można powiedzieć... Czyli zbudowali reaktor i go nigdy nie włączyli? Tak. To zresztą jest, to miejsce to jest Zwentendorf, to jest niskie kilkadziesiąt kilometrów od Wiednia. Dzisiaj tam można pojechać i właśnie sobie unikalne miejsce, dlatego że można wejść do środka reaktora, dlatego że nie został nigdy włączony, więc można sobie dokładnie pooglądać, jak te systemy wyglądają. Zresztą Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej też jako taki obiekt szkoleniowy
z tego miejsca korzysta. Zresztą tam takim najpiękniejszym elementem w tym miejscu jest to, że zrobiono tam instalację fotowoltaiczną i na elewacji umieszczono taki ładny napis, ile to niskoemisyjnej energii już ta instalacja wyprodukowała. I tak pamiętam, kilka lat temu tam będąc, tak patrzymy na ten licznik i tak człowiek szybko przeliczył w głowie, tak wyszło, że tak jakieś 4 godziny, gdyby ten reaktor włączyć, tak? A już w tym momencie, no to był 79 rok, kiedy to referendum było, czyli to już byłoby 45 lat możliwości produkcji czystej energii. Mhm. I o ile Austria ciągle jest takim krajem antyjądrowym, tutaj niewiele się zmienia, ale na przykład inny kraj, który tradycyjnie sprzeciwiał się atomowi, czyli Dania, no tutaj pewnego rodzaju przesłuchy stały, że oni zaczynali patrzeć pod kątem zwłaszcza jakichś nowych technologii jądrowych, że a może jednak, tak? To jeszcze nie jest żaden konkretny program jądrowy, żeby to było jasne, ale gdzieś widać, że to powoli zaczyna się zmieniać, więc też widzimy taką zmianę na poziomie Unii Europejskiej, gdzie wcześniej atom był tak nie do końca lubiony, można powiedzieć troszkę tolerowany tylko, ale teraz widzimy, że ta przychylność jest większa, natomiast zanim to się przyłoży na właśnie zmianę różnego rodzaju polityk, też chodzi o na przykład o dostępność na przykład środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje właśnie związane z energetyką jądrową, no to jeszcze troszkę czasu upłynie, ale widzimy, że ten kierunek bardzo mocno zmienił się w tych ostatnich paru latach. Wiadomo, jakie pieniądze zostały, jaka suma została wydana na tę elektrownię w Austrii. To jest niesamowite, nie słyszałem o tym. To jest po prostu absurdalne, że coś takiego się wydarzyło. Tak. Mam nadzieję, że ktoś poszedł to do więzienia. Znaczy z głowy nie powiem, jaka to jest kwota, natomiast na pewno to można gdzieś znaleźć, ale to jest właśnie taki ciekawy przykład. Zresztą takich przykładów referendalnych było więcej. Krajem, który w latach 80. czy początku 90. odszedł od atomu, były Włochy na przykład, gdzie funkcjonowały 4 elektrownie, ale tam też pod koniec lat 80. zrobiono referendum, które doprowadziło do wyłączenia stopniowego wszystkich elektrowni jądrowych. Natomiast co ciekawe, dzisiaj Włosi z powrotem zaczynają patrzeć pod kątem właśnie inwestycji w energetykę jądrową ponownie. Zresztą to jest bardzo ciekawa rzecz, że oni zachowali u siebie naprawdę silny sektor naukowy związany z energetyką jądrową, a także zakłady przemysłowe produkujące pewne komponenty czy świadczące usługi serwisowe dla sektora, więc oni będą mogli do tego wrócić. I też są właśnie w takiej, można powiedzieć, fali krajów, które może jeszcze nie mają tak skonkretyzowanego programu, jak na przykład polski program, ale właśnie rozglądają się za tym, jak teraz do tego atomu wrócić. Sprawdziłem to na szybko w internetach. Koszt budowy elektrowni jądrowej w austriackim Zwetendorf wyniósł ponad 1 miliard euro. Więc sporo stracili w takim razie. Tak, tylko teraz jest ciekawe, czy to jest miliard już przeliczony na dzisiejsze. Myślę, że na dzisiejsze. Myślę, że to jest przeliczone. Czy myślisz, że to było więcej? Znaczy, biorąc pod uwagę, jakie są obecne koszty, to ciężko jednoznacznie powiedzieć. To warto byłoby sprawdzić, ale to mówimy o właśnie takiej sytuacji. Tak? Zresztą Polska też ma swoją historię niedokończonej budowy elektrowni jądrowej. Mhm. Ciekawe, że to jest w ten sposób teraz wykorzystywane jako taki ośrodek szkoleniowy. Jeśli chodzi o te państwa, które odchodzą od atomu, to jest jakiś jeden powód, dla którego one się decydują na odejście? Znaczy, główny powód jest zawsze, można powiedzieć, taki, że jest bardzo niskie poparcie społeczne dla tego atomu. Czyli jednak jest kontrowersyjne. To pewnie zależy mocno od tego, o jakim państwie rozmawiamy. Tak. I tutaj oczywiście, bo to jest tak, że poparcie społeczne przekłada się też na poparcie polityczne i to prowadzi do tego, że te kraje odchodzą. Oczywiście jakie to są argumenty, to są te trzy, które mówiłem. To są obawy związane z bezpieczeństwem, to są kwestie właśnie odpadów, czy właśnie kwestie związane z kosztami, gdzie jeśli te narracje właśnie często związane z ruchami ekologicznymi, tymi można powiedzieć starszej daty, bo dzisiaj to też się w tych kręgach bardzo mocno zmienia. Widzimy, że te postawy wśród
proces właśnie tych ruchów ekologicznych, ruchów proklimatycznych, dzisiaj zwłaszcza wśród młodszych działaczy, oni są bardzo otwarci na różne opcje technologiczne i także na atom, ale jak się cofniemy do tych ruchów, które działały od lat 60., 70., gdzie w ogóle było takie też gdzieś w tej narracji sklejenie się atomu zarówno tego cywilnego z wojskowym, tak? Bo to były te ruchy zielone, na przykład niemieckie, które później przerodziły się w dosyć mocny też ruch polityczny wpływowy. One się wywodziły też od ruchu antywojennego, gdzie te protesty przeciwko atomowi to było zarówno przeciwko broni jądrowej, jak i temu wykorzystaniu cywilnego. I to gdzieś bardzo mocno przez lata w tym takim DNA części tych ruchów się działo. Dzisiaj widzimy, to się bardzo mocno zmienia. Po prostu te fakty, że jednak ten atom wcale taki straszny nie jest i to tak naprawdę jest bardzo zielone źródło energii o bardzo niskim wpływie na środowisko, właśnie korzystnym z punktu widzenia klimatycznego, o dobrym wpływie też na przykład na bioróżnorodność. No, dlaczego? Dlatego, że taka jedna elektrownia jądrowa zbudowana w jednym miejscu, gdzie faktycznie trzeba tego betonu ileś wylać i to jest taki zakład przemysłowy, ale to produkuje ogromne ilości energii i tych miejsc, które musimy przekształcić w takie przemysłowe jest po prostu mniej niż w przypadku inwestycji w bardziej rozproszone źródła. Więc to też jest bardzo ważny argument za i on powoli zaczyna tutaj wygrywać. Zresztą parę lat temu z kolegą z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest socjologiem, taki popełniliśmy artykuł naukowy, gdzie właśnie patrzyliśmy na taką różnicę między tutaj akurat Polską a Niemcami, jak wygląda taka korelacja pomiędzy takimi postawami, nazwijmy to prośrodowiskowymi, między Polską a Niemcami. I to, co ciekawe, wyszło to, że w Niemczech mamy taką właśnie negatywną korelację, czyli ci, którzy się deklarują jako ci bardzo prośrodowiskowi, raczej są antyatomowi, a w Polsce wyszło, że jednak duża część tych, których faktycznie właśnie deklaruje się jako osoby, które interesują się ochroną środowiska, uważają, że to za ważny temat, także to poparcie dla atomu jest wśród nich bardzo, bardzo wysokie. To jest bardzo ciekawe w takim razie, że jest taka różnica pomiędzy Polską a Niemcami. Tak. Tutaj w Polsce zauważyliśmy, że takie dwie grupy najbardziej popierające atom to są ci tacy najbardziej aktywni prośrodowiskowo, a z drugiej strony ci absolutnie najmniej. Ten środek gdzieś jest, to poparcie jest niższe. Ono jest ciągle bardzo wysokie. Sprzed roku ostatnie badania, które były robione na zlecenie ministerstwa, pokazały, że 92,6% Polaków generalnie popiera inwestycje w energetykę jądrową w Polsce. To jest bardzo wysokie poparcie i to też powoduje, że to jest dobry moment, żeby właśnie z sukcesem tę energetykę jądrową wdrożyć. Czyli jeśli Belgia początkowo chciała odchodzić i teraz z powrotem powolutku wracają do tego, żeby budować kolejne jednostki, to znaczy, że opinia publiczna tam się zmieniła i znowu jest możliwość wprowadzenia tego? Tak, to widzimy takie przesunięcie w badaniach opinii publicznej w wielu krajach. Tak? Powiedzmy nasza część Europy, bo to dotyczy zarówno Polski, ale też na przykład Czech. Tutaj to poparcie było zawsze, przynajmniej powiedzmy w ostatnich kilkunastu latach było wyższe niż w Europie Zachodniej, nawet w takich bardzo mocno jądrowych krajach jak Francja, ale w ten początek wojny w Ukrainie powodował taki dodatkowy skok, gdzie z tego poparcia rzędu tam 60 paru procent my wylądowaliśmy na 80 kilku czy nawet 90, w zależności na badania, z którego roku popatrzymy, to w wielu tych pozostałych krajach też można powiedzieć drgnęło, tylko ten poziom startowy był inny. W Niemczech ten poziom startowy przed wojną to było niskie kilkanaście procent osób popierających. W tym momencie to jest około 1/3. Więc widzimy to przesunięcie. Za tym idzie też przesunięcie polityczne, bo to jest wiadomo, że zawsze ono idzie za takim poparciem społecznym, ale to też właśnie jest realizacja, jak istotny jest ten argument związany z bezpieczeństwem energetycznym, a do tego nakładają się też argumenty ekonomiczne, gdzie widzimy, że generalnie Europa ma taki problem, że transformacja energetyczna, która była do tej pory robiona z wykluczeniem atomu, powodowała generalnie wzrost cen energii w Europie. To też ma takie dodatkowe efekty jak deindustrializacja, czyli to wyprowadzanie się tego przemysłu energochłonnego poza Europę, że dużą część tych elementów produkcyjnych była przenoszona choćby, dajmy na to, do Chin.
To też jest taki istotny element, że bardzo często to know-how było tworzone ciągle tutaj, a to jest ta część, powiedzmy, najbardziej dochodowa. Produkcja była przenoszona właśnie poza Unię Europejską. To też powoduje, że na przykład ten wskaźnik emisyjności do PKB się robił coraz bardziej korzystny, bo my tą najbardziej dochodową część zostawiliśmy u siebie, a tą mniej dochodową, ale bardziej emisyjną przerzucaliśmy za granicę. I z perspektywy geopolitycznej to też jest gorsza sytuacja, bo wciąż jesteśmy dużo bardziej zależni od na przykład takich dostawców jak Chiny. Tak. I to były takie dwa, powiedzmy, elementy, nazwijmy to takie gdzieś otrzeźwiające, tak? Czyli to była pandemia, gdzie widzieliśmy, że po raz pierwszy te łańcuchy dostaw globalne się zachwiały i były kwestie dostępności niektórych produktów. Tutaj na przykład w kontekście pandemii było istotne to, że pewne komponenty farmaceutyczne były produkowane w zasadzie także w Azji, tutaj też w Indiach między innymi i w sytuacji właśnie braku Europa nie miała tutaj własnych zdolności produkcyjnych. Drugim takim elementem to jest właśnie wojna w Ukrainie i teraz widzimy, że jest ta tendencja, że jednak te zdolności produkcyjne muszą tutaj wracać. To takim ważnym elementem był raport Dragiego, tak? Który właśnie pokazał pewne słabości europejskiego przemysłu i wskazał kierunki, gdzie my musimy inwestować, tak żeby właśnie w tym globalnym świecie i tej zmieniającej się sytuacji geopolitycznej móc zapewnić właśnie bezpieczeństwo dostaw różnego rodzaju produktów, komponentów, które są niezbędne dla funkcjonowania europejskiej gospodarki. No i gdzieś obok tego jako jeden z tematów to jest właśnie kwestia transformacji energetycznej i to, że my musimy z jednej strony większą część łańcuchu dostaw dla całej energetyki mieć zlokalizowane tutaj w Europie, ale także, że dla bezpieczeństwa energetycznego tym istotnym komponentem też gdzieś ten atom powinien się pojawić. Z jakiej ilości państw jesteśmy w stanie pozyskiwać paliwo atomowe? Bo teraz z tego, co sobie też czytałem, to trzeba być, państwo powinno być bardzo odporne na szantaż energetyczny ze strony innych państw, które dostarczają paliwo. Czy to będzie węgiel, czy to będzie paliwo jądrowe. I w przypadku paliwa jądrowego prawdopodobnie jesteśmy w lepszej sytuacji niż w przypadku gazu bądź węgla. Tak. Jesteśmy w lepszej sytuacji z kilku powodów. Jedna to jest taka, że główni producenci to są jednak kraje zdecydowanie bardziej stabilne, a ten drugi duży powód to jest taki, że to, co mówiłem wcześniej, że ilość tego paliwa, które musimy wyprodukować, jest zdecydowanie mniejsza, to łatwiej przechowywać zapas na właśnie kilka lat do przodu, co powoduje, że my mamy wtedy czas na znalezienie innego dostawcy. Po prostu mamy więcej czasu. Tak. A do tego też nie wymaga to budowania jakiejś specjalistycznej infrastruktury. Tak? Jak na przykład do importu, dajmy na to, skroplonego gazu ziemnego, to są potrzebne te specjalne terminale przeładunkowe. Tutaj takiego elementu nie ma, więc ta zmiana kierunków jest łatwiejsza, bo jednak nowy rurociąg, czy właśnie taki terminal do przeładunku gazu, to jest jednak spora inwestycja infrastrukturalna. Zresztą takie inwestycje były w ostatnich latach w Polsce zrealizowane i dzięki temu my już tego gazu z kierunku rosyjskiego nie eksportujemy, nie importujemy w ogóle. Coś, co jeszcze te kilkanaście lat temu wydawało się trudne do uwierzenia, ale tutaj, kiedy pojawiła się konieczność... Sytuacja ekstremalna? Tak. Zresztą te inwestycje były podejmowane wcześniej, to trzeba podkreślić. Natomiast wojna w Ukrainie spowodowała taką przyspieszenie, dokończenie i absolutnego już odcięcia się od kierunku rosyjskiego. W kontekście paliwa jądrowego musimy też pamiętać, że to nie jest kwestia tylko samego uranu. Tak? Dlatego tu mamy takie trzy, można powiedzieć, kluczowe elementy. To jest wydobycie samego uranu, później jego wzbogacenie. I to się dzieje w tych samych państwach, czy ten uran musi być przewieziony do innego państwa? Niekoniecznie, dlatego że to jest robione bardzo, bardzo różnie, bo mamy właśnie wydobycie uranu, wzbogacenie i potem ostateczną już produkcję paliwa. Jeśli chodzi o produkcję paliwa, to tutaj zdolności europejskie są naprawdę bardzo, bardzo duże. W kilku krajach europejskich funkcjonują takie zasady. Tak. Jeśli chodzi o wzbogacanie, to także kilka krajów europejskich, także to Stany Zjednoczone posiadają spore zdolności.
zdolności, one są zresztą dzisiaj rozbudowywane. To było tak też w ostatnich latach, że Rosjanie posiadają największe na świecie zdolności, jeśli chodzi o wzbogacanie uranu. Na czym polega to wzbogacanie uranu? To za sekundkę wrócimy. Dobra. Natomiast to, co było ważne, że te ich zdolności produkcyjne były spadkiem jeszcze, można powiedzieć, po zimnej wojnie. Tak? To były instalacje budowane w dużej mierze pod kątem programu wojskowego, dlatego były bardzo mocno przeskalowane, jeśli chodzi o zdolności. I Rosjanie to też w ostatnich latach wykorzystywali do takiego troszeczkę dumpingu cenowego, bo mając ten nadmiar mocy produkcyjnych, oni mogli dyktować ceny na tym rynku, mocno je obniżają. I dzisiaj jest taki okres, on się już zaczął chwilę temu, patrzenia, gdzie jeszcze ewentualnie wzmocnić ten europejski łańcuch dostaw. Natomiast jeśli chodzi o sam uran, to tutaj takie kierunki główne, no największym dzisiaj producentem jest Kazachstan. I tam też widzimy ciekawe rzeczy dziejące się pod kątem tego, że Kazachstan, wiadomo, będący mocno w rosyjskiej strefie wpływów, ale tam też pojawiają się inwestycje nie tylko rosyjskie, tak? Bardzo aktywne się zaczęły robić Chiny w Kazachstanie, ale także Amerykanie. Zresztą to widać po kilku takich ruchach, kiedy Kazachstan poczuł, że Rosja niekoniecznie jest tak silna, jak się jeszcze wszystkim wydawało przed wojną, właśnie takie ruchy w stronę pewnej niezależności. Ale co jest istotne z naszego punktu widzenia, to bardzo duże zasoby posiada czy to Kanada, czy Australia. Australia jest takim w ogóle tutaj ciekawym przykładem, bo nie tylko wydobywają, nie robią ani wzbogacania, ani właśnie produkcji paliwa, no bo Australia no nie ma własnej energetyki jądrowej. Tam jest jeden reaktor badawczy, więc podobnie jak w Polsce. Ale to taki urok kraju, w którym mamy tam niecałe 30 milionów ludzi na całym kontynencie, więc tych zasobów, które oni mają, to zresztą jest pierwsza dziesiątka na przykład eksporterów węgla też na świecie. Ale te zasoby w razie potrzeby po prostu są dostępne. Zwłaszcza, że przez to, że to są bardzo małe ilości, to stosunkowo łatwo można to przewieźć nawet z drugiego końca świata. Tak? To nie potrzeba też jakiejś infrastruktury. Tak? No bo gazu z Australii raczej byśmy nie mogli sprowadzać. Znaczy, no jest to możliwe w przypadku skroplonego. Tak, ale ta odległość robi się bardzo, bardzo duża. W przypadku uranu ten problem robi się tutaj zdecydowanie mniejszy. W jakichś państwach europejskich wydobywają uran? Dzisiaj takiego wydobycia w zasadzie nie ma, dlatego że te złoża, które kiedyś były historycznie eksploatowane, zresztą takie złoża były też historycznie w Polsce eksploatowane w Sudetach, zresztą po czeskiej stronie także. Po prostu te złoża najbardziej opłacalne, najtańsze w eksploatacji, one się w zasadzie wyczerpały i po prostu zdecydowanie taniej było kupować ten surowiec z zagranicy. Ale tutaj widzimy kilka ciekawych ruchów, na przykład ostatnia decyzja w Szwecji, która by umożliwiła ponowne wydobycie właśnie uranu tam, natomiast na końcu gdzieś będą decydować oczywiście czynniki ekonomiczne, dlatego że z uranem mamy sytuację taką, że to jest surowiec występujący dosyć powszechnie, ale w bardzo różnych koncentracjach, co powoduje, że oczywiście tam, gdzie te złoża mają najwyższą koncentrację uranu, to on jest po prostu najtańszy w wydobyciu i później ta cena uranu za kilogram będzie najniższa i to są złoża, które w pierwszej kolejności wykorzystujemy. I takie są pewnie w Kazachstanie. Tak. Tutaj przede wszystkim te najtańsze to jest Kazachstan i Kanada. I tam ta produkcja jest faktycznie największa. Natomiast oczywiście jeśli dopuścimy, że ten koszt wydobycia może być wyższy, to nam wchodzą kolejni gracze i potencjalne właśnie inne zasoby uranu, z których będziemy mogli docelowo korzystać. A co warto pamiętać, to cena uranu, to też jest taka istotna różnica i dlaczego ten atom wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo, że wzrost ceny uranu nie powoduje takiego automatycznego przełożenia na wzrost ceny energii elektrycznej. Jak to możliwe? Po prostu... Właśnie nad tym zastanawiałem. To było jedno z moich pytań, że co jeśli wybuchnie gdzieś indziej wojna i nagle te ceny uranu drastycznie wzrosną? Wtedy ta energia już nie będzie taka tania. Tak, bo jak popatrzymy na energetykę gazową, to tutaj większość ceny, w zależności od tego, jak się kształtują obecnie ceny gazu, ale nawet powiedzmy 2/3 ostatecznej ceny to jest cena surowca. Tak? To jest cena gazu. W przypadku atomu to koszt całego paliwa to jest jakieś kilkanaście procent ceny energii końcowej. Tutaj zdecydowanie większym składnikiem kosztu jest sama budowa elektrowni.
Tutaj mamy po prostu sytuację taką, że musimy wydać spore pieniądze na budowę I później jest elektrowni. amortyzacja tego. Ale tak, i później amortyzacja, ale potem te koszty właśnie związane z paliwem są bardzo nisko. I teraz w samym koszcie paliwa około 40% to jest koszt samego uranu. Reszta to jest produkcja paliwa, wzbogacanie. Oczywiście tam te dokładne składniki procentowe mogą się minimalnie różnić, ale teraz widzimy, że jeśli ceny powiedzmy uranu samego wzrosłyby dwukrotnie, no to koszt paliwa nam wrośnie o tam powiedzmy te dodatkowe jakieś 40% i przełożenie na cenę już energii elektrycznej to będzie mniej wzrost o 2-3%. Mniej więcej taką ilość. A to właśnie powoduje, że energetyka jądrowa jest właśnie bardzo odporna też cenowo na właśnie zmiany kosztów paliwa. Jak to wygląda w takim razie, jeśli chodzi o zaopatrzenie technologiczne ze strony innych państw? Bo domyślam się, że te reaktory będzie kontrakt prawdopodobnie albo z Francją, albo z jakimś innym państwem, które jest w stanie dostarczyć taką technologię. Wtedy prawdopodobnie wzrost technologii byłby mocnym przełożeniem na wzrost ceny energii, prawda? Tak, dzisiaj mamy sytuację taką, że pierwsza elektrownia, którą będziemy budować w Lubiatowie Kopalinie na Pomorzu, ona będzie budowana w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. To jest skrót od Advanced Passive, czyli zaawansowany, pasywny reaktor. I do nich oczywiście w pierwszej kolejności tutaj jeszcze powiedzmy nie mamy ostatecznego kontraktu, ale można się spodziewać, że na pierwsze lata dostawę paliwów także będzie zapewniał właśnie amerykański Westinghouse, który jest dostawcą tej technologii. Zresztą on posiada własne zakłady produkcji paliwa w Europie, w Szwecji, które mogą takie paliwo oczywiście produkować. Wzbogacane jest też w jakimś innym miejscu. Tak, tutaj te ścieżki mogą chodzić, że tak powiem, bardzo różnie. Także jeden zakład produkcyjny może raz kupić paliwo czy usługi wzbogacania w jednym zakładzie, w drugim oczywiście oni mają różnego rodzaju kontrakty długoterminowe też podpisane, ale najprawdopodobniej to paliwo będzie w pierwsze lata kupowane stamtąd. Ale co jest bardzo istotne, my to paliwo możemy kupić nie tylko później od amerykańskiego Westinghouse. Nawet jak zbudujemy, po zbudowaniu tych reaktorów, my będziemy mogli po jakimś czasie zmienić dostawcę. No, na przykład francuski Framatome także może dostarczyć paliwo do tego typu reaktorów. One są technologicznie bardzo podobne, więc jest tutaj taka możliwa wymienność. Więc to też nie jest tak, że jesteśmy, budując elektrownię, skazani na kupowanie tego paliwa już do końca jej eksploatacji od producenta czy od dostawcy danej technologii. Czy ci producenci w jakiś sposób się zabezpieczają, trochę tak jak producenci różnego sprzętu elektronicznego, że na przykład są specjalne ładowarki, które można podłączyć tylko do danego sprzętu i oni by w jakiś sposób budowali reaktor w ten sposób, żeby można było dostarczać do niego tylko paliwo z tej konkretnej firmy? Do takich zabezpieczeń wprost nie ma, bo to zawsze jest tak, że może inny producent przyjść i zaoferować tutaj analogiczne paliwo. Zresztą to ciekawa historia dotyczy reaktorów WWER, czyli to są takie jeszcze radzieckiej konstrukcji odpowiedniki zachodnich reaktorów wodnociśnieniowych. To są takie reaktory, które pracują dzisiaj na przykład w Czechach, czy właśnie ukraińskich elektrowniach i właśnie amerykański Westinghouse zaczął dostarczać także paliwo do tych reaktorów. Od niedawna także właśnie Francuzi, Framatome oferuje takie paliwo. To jest bardzo istotny teraz czynnik. Ale to z mojej perspektywy to wciąż brzmi jakby dwie firmy znalazły sposób, jak dostarczać paliwo do tych konkretnych reaktorów, czyli te reaktory są w jakiś sposób tak zbudowane, że jednak ciężko jest dostarczyć do nich paliwo. Trzeba się do tego bardzo przygotować. Dobrze rozumiem? Paliwo do rosyjskich reaktorów było nieco inne. Tam kaseta paliwowa miała przekrój nie kwadratowy, tylko sześciokątny, inne nieco grubości, więc do tego oczywiście się trzeba przygotować. Więc trochę jest jak z tymi ładowarkami. Troszkę tak, ale właśnie, bo pamiętajmy o tym, że paliwo jądrowe to nie jest coś, co nazwijmy to sobie, tak, bo jak słyszymy paliwo, to kojarzymy sobie z jakimś, nie wiem,
czy płynem, czy chociażby jakimś sypkim materiałem, tak jak węgiel, no to mówimy o takich konkretnych elementach paliwowych w postaci kaset złożonych z prętów najczęściej. I one oczywiście mają odpowiednie wymiary, odpowiedni kształt, natomiast nie ma jakiegoś tutaj technologicznego niemożliwości, żeby po prostu te firmy krzyżowo produkowały to paliwo. Po prostu trzeba produkować w nieco innym wymiarze, dostosować i tak dalej, więc faktycznie może taki przykład z tą ładowarką tutaj może być dobry. Natomiast nie ma żadnej technologicznej tego, żeby właśnie... Zwłaszcza jeśli mówimy o tak wielkich kontraktach, to ludzie znajdą sposób, jak zbudować paliwo dokładnie w tych wymiarach. Tak, to nie jest tutaj duże wyzwanie. Oczywiście później jest kwestia odpowiednich wszystkich zezwoleń, licencji związanych z tym, żeby właśnie dopuścić to paliwo na rynku. Dlatego to nie jest tak, że my możemy pójść do firmy, która nigdy nie produkowała paliwa do jakiegoś reaktora i powiedzieć, słuchajcie, chcemy od was kupić to paliwo. To dobra, to za miesiąc dostarczymy. To jednak jest proces, który trwa. Ale dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy właśnie bardzo dużą wymienność i takich właśnie zapewnienia krzyżowych dostaw i nawet w przypadku, co właśnie po wybuchu wojny w Ukrainie bardzo było dużym naciskiem, żeby te kraje europejskie, które korzystają z reaktorów właśnie konstrukcji radzieckiej, a to jednak w Unii Europejskiej jest cały szereg krajów, bo to jest Finlandia, to jest Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, żeby ich od tych dostaw, przynajmniej tych, którzy będą chcieli, stopniowo po prostu uniezależnić od dostaw rosyjskich. I to się dzieje, to jest jak najbardziej możliwe i faktycznie takie dostawy są. Zresztą te dostawy amerykańskiego paliwa do tych radzieckiej konstrukcji reaktorów to jest coś, co już w zasadzie od kilkunastu lat jest realizowane i to też poprawia to docelowe bezpieczeństwo energetyczne. Natomiast oczywiście my teraz zobaczymy, jaka będzie technologia wybrana dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, tak? Bo dla pierwszej mamy już wskazany właśnie amerykański Westinghouse. Teraz trwa proces konkurencyjny, gdzie wybieramy spośród możliwych ofert kto będzie tym dostawcą dla drugiej elektrowni. No i z tym też będzie związana właśnie odpowiednia dostawa paliwa. Tutaj taką ciekawostką jest to, że jednym z potencjalnych oczywiście partnerów że są Kanadyjczycy z reaktorem Candu. Te zaproszenia do tego udziału w postępowaniu konkurencyjnym były wysłane oczywiście ponownie Amerykanów, czyli znowu Westinghouse z reaktorem AP1000, oczywiście do Francuzów z reaktorem EPR. Także do Koreańczyków. Tutaj czekamy na potwierdzenie, czy faktycznie oni będą brali udział w tym postępowaniu, czy nie, ale to są wszystko reaktory wodne ciśnieniowe o bardzo zbliżonej konstrukcji. Zresztą to paliwo wygląda w nich bardzo podobnie. Natomiast tym kolejnym potencjalną technologią to są Kanadyjczycy z reaktorem Candu, który jest reaktorem ciężkowodnym, nieco innej konstrukcji, ale co jest w nim ciekawe, to jest to, że to jest paliwo, które nie wymaga wzbogacania. Że to paliwo produkujemy z uranu naturalnego, z taką zawartością tego rozszczepialnego uranu 235, jak występuje w naturalnym, czy tam te około 0,7%. I to wystarcza, żeby taki reaktor właśnie ciężkowodny pracował. W takich reaktorach wodnych, ciśnieniowych, jak te konkurentów, to jest zwykle 4 do 5% to wzbogacenie wynosi. Więc takie paliwo do reaktora Candu można produkować bez tego kroku w postaci wzbogacania. Co pewnie drastycznie obniża cenę. Cenę za kilogram jak najbardziej. Oczywiście teraz do wyprodukowania tej samej ilości energii tego paliwa będzie potrzebować więcej, tak? Przez to, że to wzbogacenie jest niższe, ale tutaj takie reaktory są w Europie w eksploatacji w Rumunii, właśnie te reaktory ciężkowodne i Rumunia ma swój własny zakład także produkcji paliwa, więc pod kątem takiego właśnie bezpieczeństwa dostaw to też jest tutaj ciekawa opcja, tak? Bo właśnie nie mamy tego kroku wzbogacenia, w zamian za to tego paliwa oczywiście potrzeba więcej wyprodukować. My jako kraj docelowo też będziemy budowali zakład produkcji paliwa? Na to patrzymy, bo to jest powiedzmy następny krok. Tak? Dzisiaj to, co jest dla nas istotne, to jest budowa samych elektrowni. Poza tym, nawet jak patrzymy na ten temat utrzymania ich w ruchu, to jest taka rzecz, że jedną rzeczą jest samo paliwo, a drugą to są różnego rodzaju usługi serwisowe, dostawy części zamiennych różnego rodzaju. Oczywiście jest mnóstwo jakichś drobnych elementów, które trzeba wymieniać w jakimś tam interwale czasowym, w zależności od tego, jaki to element.
I to też jest bardzo ważny element tego bezpieczeństwa energetycznego, żeby mieć lokalnie na poziomie europejskim zapewnione właśnie dostawy wszystkiego, co potrzebujemy. My też właśnie chcemy, żeby jak największa część tych zakładów, czy to właśnie produkujących te komponenty, czy świadczących usługi serwisowe była też zlokalizowana w Polsce. Zresztą już jest cały szereg polskich firm, które różnego rodzaju prace na budowach, czy też już w utrzymaniu w ruchu elektrowni jądrowej na świecie już wykonuje, więc to jest fajna baza do tego, żeby właśnie tylko poszerzać te kompetencje. Ale powiedzmy, to jest priorytet. Natomiast jeśli chodzi o produkcję paliwa, no to na razie jeszcze nie ma żadnych, powiedzmy, ostatecznych decyzji w tym zakresie, bo pamiętajmy, że budowa na przykład zakładu produkcji paliwa na potrzeby 2 elektrowni niekoniecznie musi być taką absolutnie opłacalną. Rozważane są... W Rumunii jest więcej tych reaktorów? Znaczy tam są 2 reaktory, ale to też jest specyfika akurat reaktora Candu, tak? Gdzie to jest raz jedyny europejski, a 2, że tego paliwa potrzeba więcej. Natomiast patrzymy też na możliwość po prostu udziału Polski w różnego rodzaju wspólnych unijnych inwestycjach, tak? Dlatego, że tutaj wchodzimy też w takie myślenie, nazwijmy to regionalne, tak? Jak zapewnić to na poziomie regionalnym, bo czasami budowanie kompletnego łańcucha dostaw tylko u siebie może być dosyć drogie, ale budowanie to wspólnie na przykład z krajami regionu pewnych elementów może być po prostu łatwiejsze. Dosyć drogie, ale może się okazać krytyczne, jeśli będzie sytuacja konfliktowa i rzeczywiście przewóz przez granicę będzie utrudniony. Znaczy... Przede wszystkim chodzi o to, że po prostu mając kilku partnerów łatwiej zbudować taką, nazwijmy to, masę krytyczną, żeby pewne inwestycje takie bardziej kosztowne zrealizować. Bo w niektórych, powiedzmy, mniejszych przypadkach to już dla jednej elektrowni się opłaca po prostu budować jakiś tam dodatkowy wspierający zakład. W przypadku produkcji paliwa to jednak po prostu cenowo bardziej jest opłacalny, jeśli ten potencjał dostaw jest większy, więc no, patrzymy na taki właśnie kontekst tutaj regionalny, unijny także. Mhm. Jeszcze wróćmy do tego wzbogacania uranu, bo od tego odeszliśmy i nie skończyliśmy. Na czym polega, o co chodzi z tym wzbogacaniem uranu? Bo znam to sformułowanie, natomiast na czym dokładnie to polega, to nie do końca wiem. Przede wszystkim jaki jest cel? W uranie naturalnym występują głównie 2 jego izotopy. Tak? Czyli uran 235 to jest ten, który jest faktycznie rozszczepialny i 238 ten, który no, można powiedzieć, że nie jest rozszczepialny. I to tym faktycznym paliwem, tak sobie powiedzmy, jest uran 235. I teraz w zależności od tego, do jakiego celu chcemy wykorzystać teraz nasz uran, czy to jest właśnie budowa reaktora, w zależności od tego, jakiego to jest typu reaktor, my musimy nieraz zwiększyć zawartość po prostu w uranie tego uranu 235, czyli tego, który się faktycznie rozszczepia. I teraz wszystko, gdzie właśnie zwiększyliśmy tą zawartość, to nazywamy uranem wzbogaconym. On może być albo nisko wzbogacony, to jest umownie do 20%. I teraz w reaktorach, w zależności od tego, jakie są konstrukcje, są takie, które mogą pracować na uranie naturalnym. Mamy takie, gdzie jak większość reaktorów lekkowodnych, gdzie to wzbogacenie jest takie 3 do 5% mniej więcej. W niektórych reaktorach tak zwanych prędkich, czyli takich, gdzie nie mamy moderatora, to jest kilkanaście procent, powiedzmy. Dalej, jeśli chcemy wzbogacić już na przykład na potrzeby budowy broni jądrowej, no to musimy już w takie wzbogacenia ponad 90%. Dlatego takiego paliwa z reaktora na przykład do budowy bomby to się nie da wykorzystać po prostu, bo trzeba by poddać po prostu dalszemu wzbogacaniu ten uran. I teraz jak to robimy, bo musimy w jakiś sposób po prostu rozdzielić ten uran 235 i 238 i dzisiaj taką najpopularniejszą metodą jest metoda wirówkowa, czyli w postaci gazowej, to jest dokładnie, jak ktoś się tak chemicznie interesuje, to jest 6-fluorek uranu w takiej postaci chemicznej, on tam sublimuje w okolicy 60 stopni, więc lekko podgrzewany on się staje gazem i wpuszczamy do wirówek, które się obracają z bardzo wysoką prędkością i dzięki temu ten nieco cięższy uran 238 on się dzięki sile odśrodkowej będzie zbierał raczej na zewnątrz wirówki, lżejszy 235 bliżej środka i rozdzielamy 2 strumienie gazu. Jeden będzie delikatnie wzbogacony, jeden delikatnie zubożony. No i teraz oczywiście po takim przejściu przez jedną wirówkę to taka różnica jest niewielka. I mamy całą kaskadę, puszczamy przez jedną, drugą, tam 100, 1000 wirówkę i stopniowo to
to wzbogacamy. Zresztą te instalacje do wzbogacania, one są bardzo podlegały takiej silnej kontroli międzynarodowej. To jak ktoś o nich słyszał, to często na przykład w kontekście na przykład irańskiego programu. No właśnie cały czas mi to chodziło po głowie, że z Iranu na pewno nie będziemy kupować wzbogaconego uranu. Jest ciekawe właśnie, bo można powiedzieć, że oni pewnego rodzaju nadmiar tych zdolności mają, bo to też są kontrowersje właśnie Chociaż związane. oni twierdzą, że nie zostały zniszczone te placówki wzbogacania uranu. Oni tam mieli kilka takich właśnie podejść było do właśnie zakłóceń pracy w tych ich zakładach, dlatego, że tutaj są bardzo mocne podejrzenia, że oczywiście oni mówią, że oni to wzbogacają na podstawie cywilnego programu, ale no różne dowody świadczą, że niekoniecznie, że jednak wzbogacają do wyższych poziomów. No to oczywiście podobne instalacje są w różnych miejscach na świecie. To jest bardzo istotne, że to podlega właśnie bardzo silnej międzynarodowej kontroli pod kątem tego, czy faktycznie jest to wzbogacane do potrzeb tylko właśnie cywilnych, energetyki jądrowej, do reaktorów badawczych, czy potencjalnie dla programu wojskowego. Zresztą stąd został przyjęty ten umowna granica między uranem nisko wzbogaconym, te 20%, bo chodzi o to, żeby... Czyli wysoko wzbogacone jest od 20% w górę do 90%. Tak. I oczywiście jak już się ma wysoko wzbogacone, to on podlega jeszcze ściślejszej, dokładniejszej kontroli i specjalnie ta granica jest taka, bo nawet jak coś już jest wysoko wzbogacone, ale to jest tylko 30% wzbogacenie, to jeszcze temu naprawdę daleko do możliwości budowy bomby z tego. Tam jest potrzebne ponad 90%, ale to jest właśnie po to, żeby był ten duży margines, że wszystko, co my potrzebujemy do takich tych cywilnych zastosowań, powinno się mieścić w tych 20%, a od razu widzimy, że jak ktoś próbuje wyżej, no to się od razu pojawiają pewnego rodzaju wątpliwości i można reagować na działania różnych krajów. No to były właśnie cała jest historia przecież sankcji na Iran nakładanych i tak dalej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego paliwa, które jest składowane, o którym rozmawialiśmy, że to była wielkość sali gimnastycznej w szkole? To znaczy, że tego paliwa z pewnej perspektywy jest dosyć sporo. Czy to stwarza jakiekolwiek niebezpieczeństwo, czy to paliwo dopiero po zużyciu zaczyna być promieniotwórcze? Świeże paliwo jądrowe, ono jest tutaj stosunkowo bezpieczne. Oczywiście to jest uran, więc on jest promieniotwórczy, ale stosunkowo słabo. Także takie paliwo można by spokojnie wziąć do ręki, podejść do niego. Kiedy ono jest produkowane, to inspektorzy normalnie podchodzą, sprawdzając jakość i tak dalej. Można się zbliżyć. Nie powinno się gołymi rękami dotykać, ale to z tego powodu, że zostaje, pot ma lekko kwaśny czyli by się robiły wrzery później po prostu korozyjne, więc to my bardziej stanowimy zagrożenie. Tak, my zepsujemy. Natomiast z takiego punktu radiologicznego ono jest bezpieczne, więc ono nie wymaga jakichś takich specjalnych warunków składowania. Ale jeśli ktoś by mieszkał niedaleko takiego składu, to będzie tam mieszkał na przykład przez 5 lat, to jest w jakikolwiek sposób niebezpieczne? Nie. Jeśli tu mówimy o przejściu za ścianę, zresztą to i tak nie będzie ktoś miał domu zaraz koło tego miejsca, gdzie to jest składowane, bo musiał być dom na terenie elektrowni, dajmy na to, tak? To wewnątrz płotu, więc to nie ma absolutnie znaczenia. Jak takie miejsce właśnie składowania tego świeżego paliwa jest na terenie elektrowni, to za płotem to nawet nie jesteśmy w stanie zmierzyć tego, żeby to była jakakolwiek różnica, jeśli chodzi o promieniotwórczość. Co pewnie nadgorliwie mogą sprawdzić, pojechać sobie tam z jakimś miernikiem, nie pamiętam jak te mierniki się nazywają i zobaczyć. Tak, z licznikiem Geigera. Dowcip polega na tym, że jak mamy naturalne tło promieniotwórcze, tak, bo my jesteśmy otoczeni substancjami promieniotwórczymi, które naturalnie na Ziemi występują. Zresztą takie klasyczne przykłady to banan. Tutaj jest to jeden z przykładów, bo w ciele człowieka my mamy też substancje promieniotwórcze i to są takie dwie główne, to jest potas 40, czyli wszystko, co zawiera dużo potasu, to jest właśnie banan, pomidory między innymi. Właśnie zawierają też ten promieniotwórczy, potas 40. No i drugi taki znany dosyć izotop to jest węgiel 14, tak? Ten, który jest później używany w archeologii do datowania różnych rzeczy. I to jest promieniotwórcza, którą my naturalnie mamy w sobie. W ciele człowieka zachodzi kilka tysięcy rozpadów promieniotwórczych w ciągu każdej sekundy.
Tak naturalnie, tak po prostu jest. Zresztą ta promieniotwórczość jest wokół nas i organizm jest dobrze przygotowany do tego, że w takiej ilości, jak ona jest naturalnie, sobie z nią radzi. Zresztą to też jest docierające do na przykład promieniowanie kosmiczne. Dlatego jak idziemy w góry, gdzie jest mniej atmosfery nad nami, która nas jednak chroni przed promieniowaniem kosmicznym, to ta dawka jest wyższa. Jak lecimy gdzieś samolotem, to tym bardziej. W takim samolocie na wysokości przelotowej to jakieś niskie kilkadziesiąt razy mamy wyższą tą moc dawki niż tutaj na powierzchni Ziemi i to nie jest nic nadzwyczajnego, a jakbyśmy wyciągnęli ten miernik tak gdzieś na wysokości płotu elektrowni jądrowej, to on tak pokaże tyle co tło i więcej nie zmierzy. Tak? Po prostu ta różnica jest, no, można powiedzieć, niemierzalna takim miernikiem. Będą większe różnice związane z tym, że się po prostu waha to naturalne tło w zależności od tego, gdzie jesteśmy, jaka jest gleba, czy to są bardziej jakieś skały zawierające więcej promieniotwórczych substancji, czy nie, więc to będzie zdecydowanie większe niż jakaś taka dawka pochodząca z samej elektrowni jądrowej, więc takie składowania, zwłaszcza tego świeżego paliwa, które jeszcze nie jest mocno promieniotwórcze, to jest proste. Oczywiście to podlega takiej ochronie fizycznej, no bo to są oczywiście materiały jądrowe, które musimy chronić przed tym, żeby ktoś im nam nie ukradł ich po prostu i nie próbował wykorzystać do jakichś innych celów. No ale to oczywiście jest na terenie elektrowni. Natomiast jakichś takich specjalnych, nie wiem, czy osłon, warunków przechowywania tutaj dla świeżego paliwa, to po prostu nie jest potrzebne. Dlatego to można łatwo zgromadzić właśnie taki zapas kilku, czy nawet jakby ktoś chciał, to kilkunastoletni. A co z tymi z odpadami, które są już dużo bardziej promieniotwórcze? Co się z nimi robi? Gdzie się będzie je składowało, jeśli będziemy mieli reaktory w Polsce? To oczywiście jest taki element wieloetapowy, tak? Bo to wypalone paliwo, ono faktycznie po wypaleniu staje się dużo bardziej promieniotwórcze. Jeśli do takiego świeżego, do takiej kasety można właśnie podejść, obejrzeć, sprawdzić, czy wszystko zgięło ok. Zresztą tak się robi przed włożeniem do reaktora, że taką inspekcję się wykonuje, to do tej wypalonej już tak nie podejdziemy. To już zdecydowanie byłoby coś zagrażającego zdrowiu, gdyby tak podejść do takiej wypalonej kasety. I one dlatego bezpośrednio po wyjęciu z reaktora są przechowywane w wodzie. Tak? W odpowiednich basenach, które są zaraz obok reaktora, gdzie są zanurzone wody. Maszynami też wyciągane, że ludzie nie wchodzą kompletnie w kontakt z tymi przewodami paliwowymi. To się nazywa przewód? Pręty i potem kasety z nich całe budowane. Znaczy, cały proces wykonywany jest pod wodą, dlatego że ta woda ma tutaj dwie funkcje spełnić. Raz, ponieważ tam zachodzą intensywnie te rozpady promieniotwórcze, no to tam jeszcze generowane jest ciepło. Ta kaseta się grzeje, oczywiście z czasem coraz mniej, ale na początku to powoduje, że trzeba z niej odprowadzać to ciepło, czyli właśnie przechowujemy je w wodzie. A druga rzecz, że ta woda, po prostu odpowiednio jej wysoka warstwa stanowi osłonę przed promieniowaniem. Dlatego w czasie takiego przeładunku paliwa zalewa się taki basen, który jest pod reaktorem i wszystkie te przenoszenie paliwa się robi właśnie pod wodą. Dzięki temu już obok tego basenu mogą ludzie stać, żeby obserwować właśnie już przez tą warstwę wody, co się dzieje, czy wszystko jest ok i tak dalej. I ta warstwa wody jest wystarczająca, żeby właśnie robić tą osłonę przed promieniowaniem, że tam można bezpiecznie to robić. Te kasety trafiają wtedy do tego basenu i przez kilkanaście pierwszych lat są składowane właśnie w tych przechowalnikach mokrych pod wodą. Dopiero kiedy ta aktywność spada, bo oczywiście te najbardziej krótkożyciowe izotopy one się rozpadają szybko, więc ta aktywność spada. To jest 10 lat mniej więcej? Tutaj zależy od tego właśnie, jakie warunki, jakie było też wypalenie tego paliwa, jaki jego skład początkowy, to zwykle powiedzmy do kilkunastu lat mamy ten etap właśnie mokrego przechowywania. I to się dzieje wciąż na terenie elektrowni? Najczęściej na początku tak, chociaż w niektórych krajach, bo to też sobie różnie, że tak powiem, tak logistycznie to organizują, bywa też tak, że to jest po jakimś czasie przewożone do takich jakichś centralnych przechowalników, ciągle mokrych. Tutaj ciekawym przykładem jest Francja, gdzie funkcjonuje taki zakład potem przerobu tego paliwa, do którego też warto później wrócić, ale tam jest taki właśnie duży basen centralny, więc zwykle od tam kilku miesięcy do paru lat paliwo jest z poszczególnych elektrowni przewożone tam i tam trafia do takiego dużego centralnego
basenu i tam czeka na dalsze postępowanie. I teraz co dalej? I kiedy odpowiednio spadnie i aktywność i właśnie ta generacja ciepła, można to przenieść do składowania już, do tego przechowania suchego. Mamy suche przechowalniki, gdzie zamyka się to w takich odpowiednich pojemnikach wielowarstwowych i to można ustawić, w niektórych krajach to można powiedzieć na takiej dużej hali, tak? Się ustawia. I to już nie promieniuje tak intensywnie? Znaczy ciągle promieniuje, ale już mniej intensywnie i wtedy, kiedy to jest w tych pojemnikach, oczywiście podlega ciągłej kontroli, można co jakiś czas podejść, sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy coś się nie rozszczelniło i tak dalej, więc to podległa ciągle kontroli. Natomiast docelowo to paliwo ma trafić do już składowisk takich docelowych, umieszczonych głęboko pod ziemią. Mhm. Więc to jest to rozwiązanie takie już, można powiedzieć, docelowe. Tutaj takim najbardziej zaawansowanym projektem budowy takiego składowiska to jest Onkalo w Finlandii, gdzie Finowie właśnie kończą to składowisko. Ale to jest, co ciekawe, to nie jest jedyne rozwiązanie, bo ja wspomniałem właśnie tą Francję, gdzie jest zakład przerobu tego paliwa, gdzie te pręty są cięte na drobne kawałki i potem są te składniki, które są w tym paliwie, są rozdzielane, bo tam zostaje bardzo duża część na przykład niewykorzystanego uranu, głównie tego 230 nierozszczepialnego. Powstaje nam trochę plutonu, innych aktynowców, no i produkty rozszczepienia. I po rozdzieleniu tych poszczególnych składników my część z nich możemy ponownie wykorzystać. Pluton nadaje się do właśnie budowy nowego paliwa, to jest tak zwane paliwo MOX, od Mixed Oxide Fuel, czyli mieszane paliwo. Mieszamy ten pluton z uranem, robimy z niego paliwo i dzięki temu mamy taki, no można powiedzieć, recykling tego paliwa. No i dzięki temu też ta ilość odpadów, które są faktycznie takimi odpadami niemożliwymi do wykorzystania, to mniej więcej 20-krotnie nam dzięki temu może spaść. Zresztą w ogóle tych odpadów jest stosunkowo niewiele. Tych wysoko aktywnych odpadów, takich właśnie jak wypalone paliwo, w całej Unii Europejskiej tam jest niecałe 6000 m3. Jakbyśmy sobie poszli na jakieś boisko piłkarskie, dajmy na to na stadion międzynarodowy, tak na te 6000 m3 tak rozłożyli na naszej murawie, to by tak nawet do metra nie sięgało po prostu. A to mówimy o odpadach z całej historii energetyki jądrowej na terenie Unii Europejskiej, więc widać, że to jest oczywiście odpad, którym się trzeba odpowiednio zająć, ale jego powstaje na tyle niewiele, że to nie jest jakoś takie wyzwanie, można powiedzieć, duże, techniczne, żeby po prostu to było niemożliwe. A jeśli byśmy wdrożyli na szerszą skalę to właśnie ten recykling tego paliwa, ponowne jego wykorzystanie, to my jeszcze dodatkowo będziemy mogli zminimalizować w ogóle ilość tych odpadów, które będą musiały trafić już do tego ostatecznego składowiska. W tej pierwszej fazie, kiedy te kasety trafiają do wody, czy ta woda jest wymieniana, czy ona może cały czas stać tam ta sama? Czy ona się w jakiś sposób napromieniowuje i trzeba ją recyklingować? Nie, ona najczęściej krąży po prostu zamkniętym obiegu. Tutaj to wynika z tego, żeby jeszcze dodatkowo to ciepło odprowadzać, tak? To jest po prostu wymiennik ciepła dodany, można na bieżąco to wodę filtrować, natomiast ona, można powiedzieć, że w żadnym stopniu się nie zużywa, tak? Więc ona tam, taki jeden zapas wody nam starcza na naprawdę na lato. Oczywiście jest na bieżąco uzupełniany, bo jak z każdego basenu, który się podgrzewa, trochę wodę odparowuje i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że ta promieniotwórczość w jakimś sposób powoduje, że nie wiem, ta woda się nam będzie zużywać. Tam nawet jak są indukowane pewne reakcje, to naprawdę to są zupełnie minimalne ilości. Tutaj jest taka ciekawa rzecz, że w trakcie pracy reaktora zachodzi jedna dosyć ciekawa reakcja, bo neutrony, które powodują zajście reakcji rozszczepienia, one też mogą reagować z tlenem w wodzie i powstaje nam azot 14, który jest promieniotwórczy, natomiast on ma tam czas powietrznego rozpadu niecałe 8 sekund. To powoduje, że to jest promieniotwórcze, ale po wyłączeniu reaktora ta promieniotwórczość w zasadzie tam po paru minutach całkowicie nam zanika. Natomiast to jest coś, co gdzieś w takiej bieżącej eksploatacji reaktorów musimy na to zwrócić uwagę, że ta woda chłodząca bezpośrednio reaktor, ona się właśnie staje promieniotwórcza,
ale na bardzo, bardzo krótko po wyłączeniu ta promieniotwórczość, można powiedzieć, zanika tam w ciągu jakichś minut. Więc ona też, nawet w przypadku jakiegoś uwolnienia gdzieś na zewnątrz, to akurat nie stanowi zagrożenia. Jak sobie czytałem o reaktorach najnowszej generacji, to wyczytałem, że one są w tym momencie budowane z mocnym naciskiem na to, żeby były odporne na ataki i katastrofy naturalne. I zastanawiałem się, w jaki sposób ludzie mogą się przygotować na to, że będzie właśnie albo katastrofa naturalna, tak jak w Fukushimie, albo jakiś atak, który mógłby potencjalnie wystąpić na terenie Ukrainy. Tak, zresztą to jest taka ciekawa była lekcja po katastrofie w Fukushimie, kiedy zrobiono taki duży przegląd właśnie, jak wygląda przygotowanie na takie duże katastrofy reaktorów. To się okazało, że de facto nie my musimy wprowadzać żadnych nowych rozwiązań konstrukcyjnych, bo te odpowiedzi na tego typu zagrożenia to już projekty z lat 80., 90. Na nie odpowiadały. Jednym z takich podejść to jest właśnie stosowanie tych pasywnych systemów bezpieczeństwa, pasywnych układów chłodzenia na przykład. Pasywnych, czyli takie, które w dużym uproszczeniu nie wymagają zasilania. Tak, które będą zapewniać chłodzenie na przykład w oparciu o konwekcję naturalną i tak dalej. Czyli nawet jeśli byśmy stracili zupełnie zasilanie energią elektryczną, nie byłoby możliwości pracy pomp, to one wystarczą, żeby taki reaktor właśnie schładzać, wyłączyć i tak dalej, więc zapewnią nam zupełnie to bezpieczeństwo. Więc można powiedzieć, że no bo to jest naturalny element ewolucji technologii jądrowej, to było stopniowe zwiększanie bezpieczeństwa, dodawanie nowych rozwiązań, zwiększanie redundancji, czyli tego zwielokrotniania układów i tak dalej. To powoduje, że no, z każdym kolejnym... Redundancji zwielokrotniania układów, czyli zwielokrotniania układów zabezpieczenia. Tak? Tak. Czyli Chodzi o to, że bardzo dużo, dlatego że nawet jeśli 5 podron się zepsuje, no to 6 zadziała. Tak. Zresztą to akurat takie ilości jak 6 to się tutaj rzadko stosuje akurat takich samych, bo mamy jeszcze taki czynnik właśnie, którym potencjalnie wychodzi przy katastrofie, czyli to jest to tak zwana awaria ze wspólnej przyczyny. No, taki przykład z lotnictwa dajmy na to. Czy tam samolot ma 2 czy 8 silników, jak zabraknie paliwa, no to tak wszystkie przestaną, nieważne ile ich jest. Dlatego bardzo ważna jest ta koncepcja też tak zwanej ochrony w głąb, czyli stosowania sytuacji, kiedy mamy pewna, można powiedzieć, jedna linia obrony zawiedzie, to mamy inne układy, które działają w inny sposób, czyli i też nam będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Na przykład także tych układów właśnie pasywnych, nie wymagających właśnie zasilania. Czyli mamy na przykład układy służące do chłodzenia z ilomaś pompami. Wiadomo, pompa wymaga zasilania i mamy ich na przykład 3 czy 4, żeby właśnie było to zwielokrotnienie, ale nawet gdyby wszystkie nie zadziałały, to mamy inny układ, który jest w stanie przejąć tą funkcję. I tak te układy się projektuje i nawet jak patrzono na to, jak wygląda przygotowanie na właśnie tego typu katastrofę tych projektów, to okazało się, że w zasadzie wszystko, co było budowane gdzieś w lat 80. już na taką katastrofę jest odporne. Zresztą to wprost niektórzy na przykład konstruktorzy zakładali, że właśnie bardzo często mamy do czynienia może niekoniecznie, tak jak było w Fukushimie z falą tsunami, ale inną katastrofą to może być w Stanach Zjednoczonych bardzo często to są różnego rodzaju huragany, które mogą pozrywać linię zasilania i umożliwić dostęp. Albo trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi, też powodzie i generalnie to podejście jest takie, żeby przynajmniej 72 godziny ta elektrownia była zupełnie niezależna. Nawet przy całkowitym zerwaniu linii zasilających z zewnątrz, braku możliwości dostarczenia paliwa i tak dalej, przez 72 godziny to ma być samowystarczalne działać, a w zasadzie po tych 72 godzinach zwykle już jesteśmy w stanie, w którym po prostu mamy ten stan zimnego wyłączenia i ta elektrownia jest, można powiedzieć, bezpieczna. Dlatego to jest oczywiście tak, że elektrownia ta Fukushima 1 ona była zbudowana na przełomie lat 60., 70. Aha, czyli ona była taka stara. Mi się wydawało właśnie, że ona była nowa, w miarę nowa. Nie, ona zresztą blok numer 1 był już tam kilka tygodni później miał zostać ostatecznie wyłączony przez to, że tam jego 40-letni okres pracy dobiegł końca właśnie, tak? To na co została zaprojektowana. Czyli bardzo niefortunny zbieg okoliczności. Tak, zresztą to warto też podkreślić. My mówiliśmy o dużej katastrofie naturalnej, w której zginęło 20 kilka tysięcy
tysięcy osób, tak? Wskutek tej katastrofy, która zniszczyła domy, zalała różnego rodzaju zakłady i tak dalej. Natomiast mamy sama elektrownia z powodu samego promieniowania nie mamy potwierdzonego przypadku śmiertelnego po prostu, tak? Ale tutaj można to odbić argumentem, że ilość przypadków śmiertelnych z przyczyny katastrofy w Czarnobylu też jest nie wiadomo tak naprawdę, ile osób zginęło. Więc wiadomo, że ludzie będą mówili, że jednym będzie się opłacało powiedzieć, że dużo osób zginęło, a z drugiej strony politycznej będzie się opłacało powiedzieć, że mało osób zginęło. Znaczy, to są rzeczy oczywiście, jeśli mówimy o takim wpływie populacyjnym, to nigdy nie będziemy wskazać tak z dokładnością do jednej osoby, ale to, czy my mówimy o grupie kilkudziesięciu osób, czy kilkudziesięciu tysięcy, to my to wiemy. To my to wiemy i to są raczej te niższe liczby. Tutaj, co ciekawe, dużo większy wpływ miała sama akcja ewakuacyjna. Zresztą ona dotyczyła nie tylko samej elektrowni, ale też wszystkich tych terenów, które były właśnie zniszczone, zalane przez tą falę tsunami, więc ten komponent dodatkowy, który była elektrownia, on był naprawdę bardzo niewielki w stosunku do skali całej katastrofy, która się po prostu zadziała wtedy w całej Japonii, czy w tej części wybrzeża japońskiego, w którego uderzyła fala tsunami. Więc jak popatrzymy sobie na to, jaka duża była na przykład uwaga mediów skierowana na samą Fukushimę, jak szybko troszeczkę zapomniano z tego powodu tego, co się działo wokół, po prostu z powodu uderzenia tej fali tsunami, no to jest taka mocno, ta narracja była, powiedzmy, mocno niesymetryczna. Mocno niesymetryczne. Tak, no ja na przykład nie wiedziałem, że tyle osób tam zginęło. Wiedziałem, że była katastrofa w Fukushimie, nie wiedziałem nic więcej o tym, jakie były skutki tego tsunami. Zresztą to też pokazuje, jak takie osoby, które nie siedzą w środowisku, po prostu nie mają świadomości, co tak naprawdę się wydarzyło. Tak, bo tu mówimy o takiej skali tego, co się działo wokół, tak, co spowodowała ta fala tsunami. Pamiętajmy o tym, że czy by tej elektrowni tam zupełnie nie było, to my mówimy o ciągle tych samych, bo to są ofiary, które spowodowała bezpośrednio fala tsunami. Zresztą są badania statystyczne, które pokazują właśnie, i tu uwzględniając te katastrofy, i jak wygląda bezpieczeństwo różnych źródeł energii. Tak? Jak sobie przeliczymy to, ile właśnie powodują różne źródła energii ofiar śmiertelnych na różne sposoby, bo dla węgla kamiennego to są zarówno wypadki gdzieś w górnictwie, ale też kwestie zanieczyszczenia powietrza. Tylko tutaj można pokazać tego mema, który mówi, że mam taką chorobę, która mówi mi, że jeśli pokażę ludziom logiczne argumenty, to oni zmienią swoje zdanie. No niestety to tak nie działa. Tak, ale to jednak trzeba to trzeba bardzo mocno drążyć. I tutaj jest to bardzo ciekawe, że to bezpieczeństwo w przeliczeniu na tą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii energetyki jądrowej jest bardzo porównywalne z bezpieczeństwem energetyki wiatrowej czy fotowoltaiki, tak? To jest tak samo jak z bezpieczeństwem jazdy samochodem albo bezpieczeństwem latania samolotem. Też oczywiste, że bardziej niebezpieczne jest jeżdżenie samochodem, ale nikogo to nie obchodzi. Jakby wszyscy boją się latać samolotami. Znaczy, ale to jest jednak coś, co też dociera do tej publicznej świadomości, że jednak to latanie jest bezpieczniejsze statystycznie niż jazda samochodem. Oczywiście jest więcej osób, które się gdzieś tego boją. To wynika z kilku rzeczy, bo to jest troszeczkę tak, że jak my siedzimy w tym samolocie, to my nie widzimy, co w tym kokpicie się dzieje. Nie mamy kontroli. I nie mamy kontroli nad tym. I my w momencie, kiedy nie rozumiemy dokładnie, na czym polegają te procesy w elektrowni jądrowej, gdzieś tam właśnie, a o co chodzi z tymi odpadami i tak dalej, to też powoduje taki niepokój, tak? Bo właśnie, bo nie wiem do końca, to nie mam kontroli nad tym, tak? A to też wynika z czegoś takiego w ogóle samej natury promieniowania, które jest takie, ono jest niewidzialne z samej swojej. Człowiek sam nie jest w stanie go wykryć, dopiero mamy odpowiednie urządzenia. Z drugiej strony te urządzenia są w stanie wykrywać tak śladowe zupełnie ilości, że to też jest czasami tak problematyczne gdzieś komunikacyjnie. Mówimy, że my wykryliśmy jakiś izotop promieniotwórczy, tak? My możemy go wykrywać w ilościach zupełnie śladowych. Jak sobie porównamy do tego, ile my mamy naturalnych promieniotwórczych w sobie, to jest zupełnie nic. Ale my jesteśmy w stanie to dzięki odpowiedniej aparaturze właśnie wykryć. Ale to dlatego ten argument trzeba powtarzać, pokazać. Nie, to naprawdę jest po prostu bezpieczne źródło.
Jak to wygląda z tymi reaktorami RBMK, które wciąż działają w niektórych krajach i czy tam zostały wprowadzone modernizacje i czym będą się różniły te reaktory, które będą w Polsce od tych, które były wyprodukowane i do których doszło do katastrofy w Czarnobylu? Mhm. To w zasadzie dzisiaj jedynym krajem, gdzie te ostatnie niedobitki RBMK działają, to jest Rosja. A w Białorusi nie ma? Nie. One były w ogóle historycznie budowane tylko w Związku Radzieckim. One nigdy nie były planowane do eksportu poza Związek Radziecki. Tylko Związek Radziecki był ogromny swojego czasu. Tak. Zresztą taki był swojego czasu mit w kontekście Żarnowca, że tam właśnie będzie też budowany RBMK. Nie, to był reaktor WWR, czyli taki konstrukcyjnie odpowiednik tych zachodnich PWR-ów, bardzo podobnych, jak będziemy budować. To był reaktor o zupełnie innej konstrukcji. Zresztą RBMK, on się wywodzi od reaktorów, które były budowane w celu produkcji plutonu do celów wojskowych. To były te pierwsze reaktory, zresztą później to, co się uznaje powszechnie za pierwszą elektrownię jądrową na świecie, czyli w Obnińsku w Związku Radzieckim uruchomiony reaktor EM1, taki można powiedzieć protoplasta RBMK, uruchomiony w 1954 roku. Czyli to był pierwszy? Bo mi się wydawało, że w Stanach Zjednoczonych o czymś czytałem, że był pierwszy reaktor jądrowy. Znaczy to właśnie tych pierwszych to jest kilka, bo jak mówimy o reaktorze, to oczywiście Chicago Pile 1 na orkestrzecie chicagowskim 2 grudnia 1942 uruchomiony, natomiast to jest reaktor w charakterze badawczym, tak? Czyli to jest reaktor, i później stopniowo, jeszcze w trakcie wojny w ramach projektu Manhattan zaczęły powstawać kolejne reaktory, czy to badawcze, czy właśnie służące do produkcji plutonu dla celu tego programu wojskowego. Zresztą już wtedy w reaktorze X-10 to był taki drugi reaktor badawczy, który powstał w obecnym Oak Ridge National Laboratory, czyli to jest taki duży ośrodek badawczy, który wtedy powstał właśnie dzisiaj, zajmujący się badaniem pod kątem energetyki jądrowej, gdzie mnóstwo tych technologii związanych z właśnie energetyką jądrową na tym wczesnym etapie rozwoju badano, gdzie te rzeczy dopracowywano, to tam technicy postawili taką małą maszynę parową na wylocie jednego z kanału chodzącego i taką małą żaróweczkę zasilili. Więc to była, można powiedzieć, w takiej mikroskali pierwsza jądrowa elektryczność, ale taka pierwsza już elektrownia to się uważa powszechnie, że to był właśnie EM1 w Obnińsku, czyli rok 54. Zresztą, co ciekawe, rok 54 to też jest, kiedy pierwsze takie praktyczne ogniwo fotowoltaiczne wyprodukowano, więc można powiedzieć, że fotowoltaika i energetyka jądrowa są takimi, można powiedzieć, troszeczkę równolatkami tutaj. I tymi dwoma najnowszymi źródłami energii, które dzisiaj wykorzystujemy. Natomiast ten reaktor jak był zbudowany. Zresztą pierwsze reaktory bardzo często budowano w ten sposób, że tym moderatorem był grafit, tak? Czyli robiło się duży blok grafitowy, wkładało w niego elementy paliwowe, oczywiście w odpowiednich proporcjach, żeby reakcja mogła zachodzić. Zresztą tak powstał Chicago Pile 1, tak? Mieszamy w odpowiednich proporcjach grafit z paliwem, budujemy wystarczająco duże, zachodzi nam sama potrzebująca się reakcja rozszczepienia i jesteśmy szczęśliwi. Ale w pewnym momencie, kiedy chciano zwiększać moc, trzeba było co dodać na jakiś układ chłodzenia, no bo Chicago Pile 1 to był tak zwany reaktor mocy zerowej, czyli on, oczywiście ta moc nigdy nie jest zerem, ale po prostu on nie wymaga chłodzenia, bo tam będzie miał jakieś powiedzmy kilkaset watów, to on się lekko podgrzeje, przez ścianki odda to ciepło do otoczenia i wystarczy. Już X-10 miał chłodzenie gazowe, po prostu wentylatory, które zwykłe powietrze przez niego tłoczyły. Później pojawiła się seria reaktorów właśnie, gdzie do tego przez ten właśnie grafitowy rdzeń z paliwem tym chłodziwem była woda. I to wiele tych reaktorów właśnie produkcyjnych, czy to na przykład reaktory, które w Hanford w Stanach zbudowano, tak działały i analogii powstały w Związku Radzieckim, no, z jakiegoś powodu bardzo podobnie wyglądające. Tak? Natomiast w Związku Radzieckim właśnie na ich bazie postanowiono zbudować reaktory energetyczne. Czyli jak coś tam podgrzewa tą wodę, no to zróbmy tak, żeby ta woda oczywiście nam zaczęła wrzeć, puśćmy parę na turbinę i mamy elektrownię jądrową. No i tak w dużym skrócie można powiedzieć powstało AM1. One wtedy były niebezpieczne? Oni sobie zdawali sprawę z tego, z czym grają? W dużej mierze sobie zdawano sprawę, natomiast trzeba pamiętać, że ten początek rozwoju testowano bardzo różne rozwiązania i to podejście do właśnie bezpieczeństwa było jednak zdecydowanie luźniejsze.
to z czasem te normy zaczęły wchodzić. Zresztą to jest tak, że w tych pierwszych generacjach reaktorów możemy wybrać na przykład różnego rodzaju moderatory, różnego rodzaju chłodziwa, próbować łączyć je na różne sposoby i w tym pierwszym okresie to próbowano bardzo różnych rozwiązań. Oczywiście niektóre sprawdzały się lepiej, niektóre gorzej, więc tak można powiedzieć, co generacja reaktorów to zostawały na placu boju tylko te konstrukcje po prostu najlepsze, można powiedzieć. Zresztą z tego EM1 potem powstał, w dużym tam uproszczeniu wyewoluował RBMK, który budowano w Związku Radzieckim. On miał swoje zalety. On był stosunkowo tani w budowie. On też był taki modularny w konstrukcji, że ponieważ on był o konstrukcji kanałowej, czyli to był ten duży blok grafitowy, przez to przepuszczony kanały, gdzie wkładano paliwo i przez które płynęła woda. I to było łatwo przeskalować, że to teraz zróbmy reaktor o większej mocy, to się dokładało więcej kanałów, powiększało i wszyscy byli szczęśliwi. Tak? Natomiast on nie miał wielu istotnych takich elementów związanych z bezpieczeństwem. Takie dwa kluczowe, oczywiście lista jest dłuższa, ale tutaj nie wejdziemy we wszystkie szczegóły. I jedna bardzo istotna rzecz to jest brak obudowy bezpieczeństwa. Czyli tak jak widzimy taki, można powiedzieć, taki bunkier betonowy, taką kopułę na większości reaktorów właśnie budowanych na zachodzie i w zasadzie wszystkie współczesne mają te obudowy bezpieczeństwa, nieraz podwójne, znaczy to może być albo podwójna betonowa, albo beton i stalowa niżej, ale wszystkie inne reaktory dzisiaj, wszystko co dzisiaj ma być dopuszczone do budowy, musi tę obudowę bezpieczeństwa mieć. I to wynikało z chęci cięcia kosztów, czy z nieświadomości? Przede wszystkim chęci cięcia kosztów. Po prostu uważano, że to ryzyko nie jest aż tak duże, więc będzie Czyli taniej. w pewnym sensie też nieświadomość. Tak, więc zresztą RBMK jest też reaktorem dużym rozmiarowo, więc ta obudowa też musiała być duża i tak dalej, więc natomiast tym głównym czynnikiem była kwestia cięcia kosztów i utrzymania tej takiej prostoty w ich budowie. On miał też drugą bardzo ważną cechę, to jest tak zwany dodatni współczynnik reaktywności przestrzeni parowych, czyli on powoduje, że jeśli nam woda zaczyna wrzeć w rdzeniu reaktora, to w tym momencie ta reakcja się robi bardziej intensywna. A jak się robi bardziej intensywna, to się podgrzewa, bardziej wrze i tak dalej. Trzeba by taki dodatnie sprzężenie zwrotne. W przypadku reaktorów, w którym woda jest także moderatorem, czyli wszystkich reaktorów, czy to są wodne ciśnieniowe, zachodniej, ale także WWR, ten radziecki właśnie wodny ciśnieniowy, to sprzężenie jest ujemne. Czyli jak woda zaczyna wrzeć, jest mniej moderatora, reakcja automatycznie spowalnia. Czyli to już jest taki bardzo istotna kolejna różnica. Do tego to też fajnie tłumaczą w tym serialu Czarnobyl, jak on dokładnie działa na tej rozprawie już na samym końcu. Czy to jest wytłumaczone słabo? Na takie potrzeby właśnie wytłumaczenia serialowego to jest naprawdę nieźle wytłumaczone. Oczywiście tam jest dużo w serialu takich różnego rodzaju uproszczeń, czasami podkręceń na potrzeby fabuły serialowej i tak dalej, ale pewne elementy są, te powiedzmy kluczowe powody są tam nieźle wytłumaczone. Czyli właśnie. To było prawda, że te końcówki tych prętów, które miały wchodzić w momencie przyciśnięcia tego przycisku, nie były z grafitu, tylko były na początku stalowe bądź z jakiegoś metalu? Ile z tego powodu doszło do katastrofy? Znaczy one właśnie były te końcówki grafitowe. Chodziło o to, żeby w momencie, kiedy pręta nie ma w jego kanale, żeby po prostu tam był grafit, który też jest moderatorem, więc de facto... Czyli żeby to było włożone też grafitem. Tak, więc de facto, gdyby to było zrobione odpowiednio, to te końcówki grafitowe by były wręcz dobre, tylko pod warunkiem, że nie byłoby przerwy między grafitem a pochłaniaczem. To kluczem było, że to nie było wypełnione w całości tym grafitem. Ale doszedł hipoteza, że to było zrobione też z uwagi na cięcie kosztów, jest trafna z tego serialu? Ciężko powiedzieć. Akurat w tym przypadku ciężko powiedzieć, jaki był powód akurat rozwiązania tego dokładnie w taki sposób. Natomiast co jest istotne, tego typu reaktorów nie budowano nigdzie poza Związkiem Radzieckim, więc to tego typu katastrofa po prostu w reaktorze wodnym ciśnieniowym czy wodnym wrzącym, czyli takich, o jakich budowie mówimy w Polsce, ona jest po prostu fizycznie niemożliwa. Tak? To fizycznie w ten sposób się zadziać nie może. Do tego dochodzi to, że mamy obudowę bezpieczeństwa i tak dalej, więc takie skutki, katastrofa w takiej skali jest po prostu
po prostu tutaj niemożliwa. I ta obudowa betonowa w przypadku takiej, nawet gdyby z jakiegokolwiek powodu doszło do takiego wybuchu, to ona wytrzyma ten wybuch? To znaczy, ona nie będzie wypuszczała promieniowania do góry? to znaczy tutaj, jeśli mówimy o budowie bezpieczeństwa na reaktorze wodnym ciśnieniowym, to pamiętajmy, że do tego typu właśnie zdarzenia nie może dojść. Natomiast ona jest przeliczona w ten sposób, że gdyby doszło do nagłego rozszczelnienia się, bo mamy reaktor, który jest pod wysokim ciśnieniem, tam około 150 atmosfer, bo mimo, że tam woda na wylocie ma tam 300 stopni z hakiem, to ona ciągle jest utrzymywana w stanie ciekłym, ale także nawet gdyby doszło do nagłego rozprężenia się tego wszystkiego, to obudowa ma to wytrzymać. Ona ma zatrzymać wszystko, co jest, co tam jest po prostu w środku. Czyli do eksplozji fizycznie nie może dojść. Nie ma Takiej eksplozji o charakterze właśnie utraty kontroli nad reakcją rozszczepienia i takiego nagłego wzrostu mocy, to jest fizycznie niemożliwe w takim reaktorze, o jakiej budowie dzisiaj mówimy w Polsce czy gdziekolwiek na świecie. Okej, no bo to jest chyba główny strach, jeśli chodzi o opinię publiczną, prawda? Czy główny to jest czasami dobre pytanie, ale to ja myślę, że nigdy nie zaszkodzi, że tak powiem, jeszcze raz tego powtórzyć. No mówiąc krótko, w takich reaktorach, zresztą nie tylko jakie dzisiaj budujemy, ale jakie nawet historycznie budowano w zachodniej Europie i które dzisiaj funkcjonują, no bo one jeszcze wiele z nich jeszcze przez wiele lat będzie pracować, ale to, co wokół nas pracuje, to są reaktory już wodne ciśnieniowe czy wodne wrzące, w którym do tego typu zdarzenie nie może dojść. Zresztą najbliżej polskiej granicy to taki reaktor właśnie typu RBMK to na Litwie, w Ignalinie funkcjonował i on został wyłączony. To był zresztą jeden z warunków akcesji do Unii Europejskiej, to było wyłączenie tych reaktorów, no bo one były uważane za po prostu zdecydowanie mniej bezpieczne od tego, co my eksploatujemy dzisiaj w Europie i co jest po prostu dopuszczone. A pamiętajmy o tym, że już te reaktory wtedy budowane na Zachodzie były zdecydowanie bezpieczniejsze od takiego RBMK. Już w tamtych czasach. Tak. Czyli wszystko, co dzisiaj pracuje, a co było budowane w latach 70., 80., początku 90., bo to jest ta flota reaktorów, którą mamy w Europie. A to, co budujemy dzisiaj, to są jeszcze dodane kolejne ulepszenia, kolejne modyfikacje, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, więc tutaj my mówimy o naprawdę wielokrotnie wyższym poziomie bezpieczeństwa tego, co będziemy budować dzisiaj. O co chodzi z tymi małymi reaktorami modularnymi, które chcą zbudować w Polsce? Jakby podobno z tego, co sobie już czytałem, to nie ma jeszcze ich nigdzie na świecie. Natomiast my podejmujemy decyzję, że chcielibyśmy takie budować w Polsce, z tego, co rozumiem. To tutaj warto się temu przyjrzeć, bo to w zależności od tego, jak sobie położymy tą definicję, co jest tym małym reaktorem modularnym, tak, czy modułowym, to można powiedzieć, że albo już były, albo że ich jeszcze nie ma i tak dalej. Bo idea budowy mniejszych reaktorów jest, można powiedzieć, stara jak energetyka jądrowa. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że ten mały reaktor to wcale niekoniecznie musi być mały i też jest różna skala tej małości, bo są takie koncepcje, gdzie jest mowa o jakichś pojedynczych megawatach, czy tam, nie wiem, 10, 15, 20, a są takie koncepcje, które też są do tej kategorii zaliczone, gdzie mówimy o, powiedzmy, 200, 300, 400, czy nawet do 500 megawatów. Czyli to już są bloki systemowe. Ja mówię, żebyśmy popatrzyli, jak już powstaną te bloki tak przez płot na budynek, na ten tak zwany duży reaktor i ten mały, to tak przez płot to nie widać różnicy za bardzo. Zresztą jak się popatrzy na wielkość niektórych urządzeń, to faktycznie też nie są specjalnie dużo mniejsze. Z drugiej strony mamy te koncepcje zupełnie potencjalnie małe. I co ważne, to takie idee różnego rodzaju małych reaktorów to sięgają do jeszcze lat 50., 60. Zresztą historycznie kilka takich ciekawych konstrukcji funkcjonowało. Jedna z baz arktycznych była zasilana niewielkim reaktorem w latach 60. Na Alasce w jednym z baz wojskowych funkcjonował taki niewielki reaktor też od lat 60. do 70. bodajże. Ale to już mówimy o takim naprawdę malutkim reaktorze. No to mówimy o takich kilku megawatowych, właśnie kilkunastu megawatach. Co ciekawe, Amerykanie także umieścili reaktor na statku i on był używany od gdzieś połowy lat 60. do 70. znowu do zasilania systemów kanału panamskiego. Więc to są rzeczy, które gdzieś już kiedyś istniały i ta implementacja kiedyś
kiedyś była. Zresztą też niektórzy mówią, bo przecież są reaktory napędowe na przykład na okrętach podwodnych czy lotniskowcach. Tak? Tylko, że to też jest teraz, co jest istotne, żeby takiego reaktora napędowego, to nie zrobimy takiej kopuj wklej na ląd, 1:1 i to będzie działać jako elektrownia. No to tak nie działa. To, co jest ważne, to jest to, że wdrożenie każdego nowego modelu reaktora to jest cały proces certyfikacyjny. On jest długi, trudny, wymagający, to trwa. Też dzięki temu my wiemy, że ten reaktor jest bezpieczny, bo on spełnia wszystkie normy, jest 5 razy sprawdzana, czy tu nie ma jakiegoś błędu. Czyli tak właściwie nie powinno być w nas intencji takiej chęci przyspieszenia tego procesu, bo ten proces jest tak długi nie bez powodu. Głównie z powodu zabezpieczeń i wszystkich certyfikacji. Także dzięki temu jest to właśnie bezpieczne, więc tutaj próba, żeby gdzieś iść na skróty, nie jest czymś, co powinniśmy próbować robić. To nie ta szybkość powinna być dla nas istotna. Natomiast teraz ta idea budowy mniejszych reaktorów, bo to było tak, że jak mówimy o reaktorze typu tam EM1, to tam jest około 30 MW, czyli coś, co można by powiedzieć dzisiaj byłoby SMR-em uważane tak mocowo, natomiast one bardzo szybko rosły, bo jeśli się z tej samej wielkości mniej więcej urządzenia udawało wyciskać coraz większą moc, to było po prostu tańsze w przeliczeniu na megawatt. SMR-em Small Modular Reactor, czyli właśnie ten reaktor mały modułowy. Więc te reaktory historycznie bardzo szybko rosły do poziomu wysokich kilkuset, czy tam ponad nawet 1000 megawatów. I w ten sposób już w latach 70. budowano właśnie reaktory o mocy tam właśnie takich nawet przekraczających te 1000 megawatów. Dlatego, że one głównie zasilały duże systemy elektroenergetyczne, gdzie to zapotrzebowanie na moce były po prostu duże. Natomiast z czasem wrócono też do tych koncepcji mniejszych z kilku powodów. One były z jednej strony, tak jak to, co wspominałem, historycznie używane do zasilania jakichś takich na przykład bardziej odizolowanych miejsc. I to był jeden z powodów, dlaczego się nimi ciągle interesowano. Z drugiej strony wraz postępem modularyzacji się zastanawiano, czy może się tego nie nastawiać szybciej, jak to jest mniejsze i tak dalej. I powstało całkiem sporo tych koncepcji. Natomiast oczywiście one muszą przejść cały ten proces certyfikacyjny. Oczywiście jak się już raz to certyfikuje w jednym kraju, już zostanie sprawdzone, no to w kolejnych będzie to oczywiście szło szybciej, ale za pierwszym razem trzeba pamiętać, że to jest proces skomplikowany i długi i nie chodzi o to, że to jest wdrożona nowa technologia, ale to jest nowy model reaktora, bo wiele z tych koncepcji SMR-ów, które mamy, to jest w zasadzie wzięcie znanej technologii reaktora, dajmy na to lekkowodnego, czy to wodnego ciśnieniowego albo wrzącego, pomniejszenie do nieco mniejszej skali i i to można zrobić łatwiej, ale ciągle cała ta ścieżka certyfikacyjna jest. Inną kwestią są wszystkiego rodzaju te technologie tak zwane czwartej generacji, jak to jest czasami określone, czyli na przykład reaktory nie chłodzone wodą, tylko na przykład ciekłymi solami, czy na przykład reaktory prędkie chłodzone sodem, reaktory wysokotemperaturowe. Czyli czwarta generacja to na ten moment jest najnowsza. Znaczy to taka bardziej przyszłościowa. To zresztą w ogóle jest ciekawa rzecz, że ten podział na generację to wymyślono w latach 90. i to było tak, że pierwsza generacja to były te pierwsze koncepcyjne, takie jak ten AM1 wspomniany, te pierwsze koncepcyjne elektrownie. Potem wszystko, co budowaliśmy gdzieś powiedzmy od początku lat 70., tak już masowo, to jest druga generacja, a to, co budujemy teraz, to po prostu chciano tak marketingowo podkreślić troszeczkę, że ale to, co budujemy teraz w latach 90., to już jest takie nowocześniejsze, co będzie generacja już trzecia, a to, co jest takimi reaktorami przyszłości, to nazwiemy to czwartą generacją, to są reaktory, nad którymi jeszcze one nie są komercyjnie dostępne, ale będziemy rozwijać te technologie, żeby kiedyś je budować. Oczywiście jakieś pojedyncze sztuki powstały, tych czwartej generacji zbierano w nich jakieś doświadczenie eksploatacyjne, ale one było trudno czasami, bo jak mamy reaktor chłodzony, dajmy na to ciekłym sodem, no to wyzwań technologicznych związanych z tym jest zdecydowanie więcej niż w przypadku chłodzenia wodą. Tak? To zagadnienie pompowania wody na przykład jest ludzkości znane od tam 1000 lat, wychodzi nam całkiem nieźle, z ciekłym sodem jest troszeczkę trudniej, więc to jest po prostu większe wyzwanie. Ale czyli w tym momencie produkujemy dalej reaktory trzeciej generacji. Tak, natomiast po drodze
gdzieś w okolicach jakichś lat teraz już nastych ktoś pomyślał, że ale wiecie, trzeba by jakoś podkreślić, że to, co my dzisiaj proponujemy, to jest jednak nowocześniejsze, no bo jest od tego, co próbowaliśmy w latach 90. Tylko, że już tak, nowocześniejsze. Tak, tylko że już było 1, 2, 3 zajęte i 4 też już zajęta, dlatego czasami się to określa jako 3 plus, tak? To też jest taki ciekawy element. Więc to, co my dzisiaj planujemy, to jest właśnie ta tak zwana generacja trzecia plus. I to, co się w tych małych modułowych reaktorach zalicza do tej 3 plus, to są technologie, które są, część z nich już jest całkiem zaawansowana w tych procesach certyfikacyjnych. Kilka ma nawet już różnego rodzaju zezwolenia. No i taka pierwsza budowa tego, co można nazwać gdzieś komercyjnym, zachodnim SMR-em, ruszyła w tym roku w Kanadzie. Tak? Okay. Więc tu już jesteśmy na tym Czyli etapie. Kiedy będzie skończona najprawdopodobniej? Okolice roku 2030. Zobaczymy, bo to jest zawsze tak, że pierwsze budowy czegokolwiek to też się wiążą z różnymi nieoczekiwanymi, że tak powiem, jakimiś trudnościami. Zobaczymy, jak to w praktyce pójdzie. Też jeśli chodzi o takie reaktory, na przykład w Chinach jeden dosyć budowa jest kończona powoli podobnego typu reaktora. Można znaleźć kilka takich przykładów. Pytanie, czy to w ogóle wliczać, czy nie, no bo to ciężko mówić o w ogóle potencjale użycia tego w Polsce, bo było ten pływający akademik Łomonosow rosyjski, czy na przykład reaktory HTRPM, które w Chinach zostały zbudowane. To czasami jest pytanie, czy to jest SMR, czy to nie jest SMR. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby nie patrzeć na tą kategorię jakąś całość, bo to jest czasami sprzedawane jako to są taka kolejna rewolucja w energetyce. Jak tak powiem, czytam o tych rewolucjach w energetyce jądrowej gdzieś tam w takich powszechnych mediach, to tak co 2 tygodnie jest jakaś po prostu, tak? Więc i co nowsza i lepsza. Tak, natomiast jak popatrzymy, co jest w praktyce, bo gdzieś w dokumentach Międzynarodowej Agencji można znaleźć, że tych koncepcji różnych właśnie reaktorów modułowych to jest tam 90 kilka, już tak pod 100 dochodzimy. Natomiast jak patrzymy na to, co gdzieś faktycznie jest zaawansowane albo w budowie, albo blisko budowy, to się okazuje, że to jest kilka, może kilkanaście maksymalnie takich projektów. Duża część jest, jak to się mówi, na etapie jakichś slajdów w PowerPoincie, tak? I próbuje to sprzedawać. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie traktować to jako, powiedzmy, jakąś jedną spójną kategorię, bo to mogą być różne technologie, od reaktorów wodnych po właśnie chłodzone ciekłymi metalami. Od oferowanych przez doświadczonych dostawców technologii jądrowej, którzy już nie jedną elektrownię jądrową zbudowali, po zupełne startupy. Więc tutaj kluczem jest ta umiejętność oceny, gdzie to już powstało i też jak wygląda. Bo to, o czym my potencjalnie będziemy mogli mówić o budowie w Polsce, co może być fajnym uzupełnieniem do tego programu budowy tych tak zwanych dużych, to będą te bloki systemowe, takie może nie małe reaktory, ale takie nieco mniejsze reaktory, to sobie nazwijmy, ale to one faktycznie mogą być wdrożone jako pierwsze spośród tych technologii SMR-owych i co je też łączy, że one się nie za bardzo różnią od tych dużych reaktorów. I to jest właśnie, czyli są po prostu mniejsze. Tak, i to jest właśnie dobre, bo ktoś nie próbuje wynajdywać koła na nowo, można powiedzieć, tylko wprowadza pewne niewielkie modyfikacje. Dzięki temu ten proces certyfikacyjny, kiedy jest tam mniej takich rozwiązań rewolucyjnych, tak, jest łatwiejszy, faktycznie można go przeprowadzić. Jest też większe doświadczenie w eksploatacji podobnych obiektów, budowie i tak dalej, więc można powiedzieć, im ta koncepcja małego reaktora bardziej przypomina duży, tym ona szybciej będzie mogła być wdrożona i tak należy na to patrzeć. Taka koncepcja jakichś osiedlowych elektrowni, ona już była i to raczej nie stanie się nigdy rzeczywistością, bo pamiętajmy o tym, że jakbyśmy postawili zamiast kilku dużych elektrowni kilkaset takich malutkich zupełnie, no to jest więcej obiektów do pilnowania, zapewnienia ochrony fizycznej i tak dalej. No i też przekonanie społeczne, nie wiem, czy by się na to zgodziło. Tak, ale... Bo to jednak by było już blisko, tam elektrownię najprawdopodobniej byłoby widać z okna na osiedlu. Znaczy, to, że widać z okna, jest w zależności, gdzie mamy jaką widoczność, to też jest pytanie. Ja w mieszkaniach w Krakowie czasami Tatry widzę przy dobrej widoczności, więc to taka odległość może być czasami nawet duża, ale faktycznie taka bezpośrednia bliskość
to jednak powoduje konieczność jednak przekonania ludzi, że to jest na pewno bezpieczne i tak dalej, więc to będzie po prostu trudniejsze. My dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa możemy stawiać elektrownie nieco bliżej miast niż to kiedyś było robione, żeby to było robione zupełnie na odludziu. Wyzwanie nie jest techniczne, ale właśnie przekonanie ludzi, że w ten sposób można to zrobić. Natomiast gdzieś tym kluczowym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa, tak? Bo nie można tutaj wpadać dodatkowego ryzyka, ale tak podsumowując krótko, część tych technologii SMR-owych, ona może być fajnym uzupełnieniem w miejscu z punktu widzenia polskiego systemu, gdzie niekoniecznie systemowo możemy upchnąć tą dużą elektrownię, i tam SMR-y będą mogły właśnie te większe z nich uzupełnić. Natomiast warto sobie zdać sprawę, że to nie jest tak, że to jest jakaś zupełnie rewolucja, zupełnie inne podejście i tak dalej. To jest po prostu nieco pomniejszona wersja, wykorzystująca tą samą generalną zasadę działania, podobną koncepcję no i co ciekawe, czasami te urządzenia nie są specjalnie mniejsze. Właśnie jakbyśmy popatrzyli na budynek z zewnątrz, to tam jak ktoś ma 100 metrów, jest tylko 10 metrów krótsze, to tak za bardzo nie zobaczymy tej różnicy. To czasami jest tak przy niektórych tych konceptach SMR-ów, że mamy na przykład mniej więcej 2/3 ilości w porównaniu z dużą elektrownią, tak zwaną stali i betonu, które musimy użyć, a z tego jest, dajmy na to, 1/3 mocy. Tak? Więc to też powoduje, Pytanie, że... czy to jest opłacalne inwestycyjnie? Jeśli buduje się dokładnie taką samą elektrownię, ale i produkuje mniej mocy, to czy to się w ogóle opłaca? Oczywiście bardzo dużo zależeć będzie od tego, jak sprawnie będą przeprowadzone budowy, bo to jest kluczowy element. Ale tak bardzo z grubsza cena za megawat będzie wyższa nieco. Pytanie jak dużo, bo jak to jest niewielka różnica, to ciągle może być opłacalne, bo jeśli ta cała inwestycja jest mniejsza, to czasami inwestor, który nie jest w stanie jednorazowo wyłożyć pieniędzy na dużą elektrownię, będzie mógł też takich mniejszych klocków zbudować. Jeśli będzie można to zbudować nieco szybciej, znowu to nie jest tak, że magicznie będziemy je stawiać w 2 lata, dajmy na to, ale nieco szybciej, to powoduje, że na przykład będzie można częściowo to nadrobić na przykład niższymi kosztami finansowania. Tak? A dlaczego w takim razie podejmujemy taką decyzję, jeśli cena będzie wyższa? W programie, co jest istotne, w programie Polskiej Energetyki Jądrowej my planujemy budowę w oparciu o bloki wielkoskalowe. Dlatego, że my chcemy mieć właśnie, uniknąć tego budowania tak zwanego first of the kind, czyli pierwszej budowy danego modelu, dlatego, że to jest zawsze trudniejsze, zawsze wychodzą różne problemy, które się potem poprawia na kolejnych budowach. Tu nawet nie chodzi o takie problemy z bezpieczeństwem, ale na przykład z kwestią przygotowania budowy, jak sekwencyjnie ułożyć pewne procesy i tak dalej, żeby ta budowa przebiegała w przypadku każdego sprawnie. projektu zawsze ten pierwszy jest najbardziej problematyczny. Tak, bo to nie dotyczy tylko elektrowni jądrowych. Wszystko, co budujemy po raz pierwszy jest właśnie trudniejsze. Zresztą to też jest często pokazywane jako zaletę SMR-ów, że jak ich będziemy budować więcej, to my się nauczymy na tych kilku pierwszych, a potem już pójdzie seryjnie, ale już przy mniejszej mocy uzyskamy ten efekt serii. Oczywiście to trzeba te elementy zważyć, natomiast te potencjalne inwestycje SMR-owe, my chcemy po prostu, żeby one miały taki charakter troszeczkę, jak to się mówi, bottom-up, tak? Czyli żeby... Zaczynamy małymi krokami. Znaczy bardziej chodzi o to, żeby tutaj nie było odgórnie wyznaczany ten cel na poziomie rządowym, raczej żeby potencjalni inwestorzy przyszli i powiedzieli, my mamy pomysł, że w tym miejscu zbudujemy w oparciu o taką albo taką technologię elektrownię i po prostu to oni będą bardziej decydować. Kogo masz na myśli, mówiąc inwestorzy? Czy prywatni inwestorzy mogą przyjść i powiedzieć, że zbudujemy elektrownię? Teoretycznie tak. Oczywiście, znaczy w praktyce też. Oczywiście wymaga budowa elektrowni jądrowej uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń. To jest cała ścieżka wszystkich ocen, które są potrzebne. Czyli to nie są państwowe placówki? Znaczy pod kątem potencjalnych właśnie inwestycji SMR-owych to niekoniecznie muszą być państwowe. Zresztą jak popatrzymy na to, jak to wyglądało, to widzimy takich też właśnie tutaj prywatnych inwestorów lub współinwestorów. Natomiast oczywiście wyzwaniem jest to, że projekt jądrowy każdy jest projektem dużym, skomplikowanym, wymagającym dużym zasobów, więc też musimy patrzeć na to, że nie będziemy w stanie robić 7 projektów równolegle, tylko trzeba by je w odpowiedni sposób zebrać razem. Za granicą to też są prywatne projekty? Bardzo różnie.
Bardzo różnie. No, tutaj jest pytanie, jaka jest własność różnych koncernów, tak? Bo jeśli popatrzymy na przykład na rynki amerykańskie, to tam większość nawet dużych koncernów energetycznych ma jednak charakter własności prywatnej. Jeśli przyjdziemy do Europy, na przykład we Francji, no EDF jest spółką Skarbu Państwa, taką klasyczną, on jest tym dużym operatorem. Natomiast kluczem nie jest sama własność, to jest kwestia tego, jakie faktycznie zdolności do przeprowadzenia całego projektu ma dany potencjalny inwestor i no też bardzo często to ma charakter jakiegoś joint venture, tak? To może być partnerstwo prywatno-publiczne. Zresztą takie przykłady w Polsce właśnie mieliśmy, nawet dwa właśnie partnerstwa publiczno-prywatnego, którym celem był rozwój właśnie projektów jądrowych. Więc tak to jak najbardziej może wyglądać. Oczywiście kto w pierwszej kolejności będzie patrzył, oczywiście koncerny energetyczne, dzisiaj istniejące. Zresztą one mają też doświadczenie pewne w realizacji inwestycji energetycznych, tak? To są bardzo przydatne rzeczy, ale drugi element, który się czyli druga grupa inwestorów, która się bardzo mocno tym interesuje, to jest przemysł energochłonny. Czyli ci, którzy teraz będą potrzebować tej energii. I tutaj w Polsce takie przykłady jak właśnie czy Syntos, czy KGHM, które rozwijały, czy rozwijają projekty jądrowe, one tutaj pokazują, że ten rynek jest, natomiast jest kwestia, jak teraz właściwie to zorganizować, żeby nie mieć 7 konkurencyjnych projektów, tylko właśnie w jaki sposób oni mogą współpracować, żeby właśnie docelowo te projekty były. Zresztą warto wspomnieć, że to też jest możliwe w przypadku dużych elektrowni. Na przykład w takich krajach jak Finlandia wiele obiektów energetycznych, także jądrowych, powstało o modele spółdzielcze, gdzie miało wielu właśnie takich współinwestorów, którzy później się stawali odbiorcami energii. To po raz pierwszy było zastosowane dla energetyki wodnej, co ciekawe, a potem było w różnych projektach energetycznych stosowane. Czyli tutaj wracając do mojego pytania, dlaczego decydujemy się na te SMR-y, jedną z odpowiedzi jest to, że po prostu danego inwestora może być nie stać na zainwestowanie od razu w dużą elektrownię jądrową. Tak, dlatego to właśnie ci inwestorzy właśnie proponują dla siebie właśnie projekty SMR-owe. Jeśli chodzi o projekt ten, który jest prowadzony przez państwo, to my idziemy tutaj w energetykę wielkoskalową, tak? Te duże reaktory. Natomiast docelowo one mogą być uzupełnione przez właśnie to, co zaproponują właśnie pozostali inwestorzy i także tutaj będą wchodzić w grę te tak zwane małe reaktory modułowe. Zresztą tutaj kilka takich projektów już się rozwija. Oczywiście ten wstępny development projektu to jest kwestia oczywiście analizy potencjalnych lokalizacji, przygotowania odpowiedniego modelu inwestycyjnego, przeprowadzenia analiz związanych z oddziaływaniem na środowisko i tak dalej. To jest proces stosunkowo też długi i widzimy kilka takich projektów rozwijających się. Oczywiście do momentu, kiedy będzie ta ostateczna decyzja już inwestycyjna, budujemy albo nie, to jeszcze tutaj nieco czasu jest i natomiast kwestią jest, wydaje się dzisiaj bardziej, jaka będzie dostatecznie skala tych inwestycji i kto w jakiej ilości je będzie po prostu prowadził. Czy jeśli mówimy o tych osłonkach na reaktory jądrowe, czy one są w jakiś sposób budowane myśląc też o tym, że te reaktory mogą być atakowane z zewnątrz, czyli tak jak mamy przypadek konfliktu w Ukrainie, to one powinny się budować tak, żeby zabezpieczały to, co się wydobywa z wewnątrz, ale też z zewnątrz, gdyby były atakowane na przykład rakietami bądź dronami? Tak, tutaj to jest nawet jeszcze aktualnym rozporządzeniem, mamy takie rozwiązanie na tą pierwotną i wtórną budowę bezpieczeństwa. I to tym ważnym zadaniem tej wtórnej, bo to nie jest tylko ochrona właśnie tego, co jest na zewnątrz przed tym wpływem tego, co jest w całym reaktorze, na przykład właśnie substancji promieniotwórczych, ale też ochrona tej instalacji w środku. Więc tutaj kilka było takich zdarzeń, które potem historycznie przynosiły się na pewne wymogi. To była kwestia na przykład uderzenia samolotu, właśnie, czy jakichś innych elementów. I tak, to bo to też nawet może być nieszczęśliwy wypadek. To nawet nie musi być atak dronowy, po prostu jakiś samolot mógłby wlecieć w taką elektrownię. Tak. I tutaj takie elementy brane są pod uwagę.
tak, żeby po prostu to bezpieczeństwo instalacji zapewnić i to zarówno pod kątem samej konstrukcji tej obudowy bezpieczeństwa, ale także z tego będą wynikać różnego rodzaju na przykład ograniczenia w na przykład funkcjonowaniu na przykład przestrzeni powietrznej wokół takiej elektrowni, czy na przykład też na etapie lokalizacji. Co do zasady nie budujemy ich na przykład w pobliżu lotnisk, tak? Albo baz wojskowych, więc tutaj to jest szereg takich czynników, które powodują, że zarówno takich, nazwijmy to, lokalizacyjnych, jak już potem stricte konstrukcyjnych, które właśnie mają zapewnić, żeby prawdopodobieństwo właśnie zniszczenia takiej obudowy bezpieczeństwa było po prostu jak najmniejsze. No, one powinny mieć w takim razie jakieś systemy jeszcze OPL dookoła siebie poustawione. W razie gdyby rzeczywiście leciał jakiś dron bądź rakieta, to żeby od razu by mogły go szybko wykryć i strącić. Znaczy tutaj w przypadku wojny w Ukrainie to część systemów ochrony przeciwlotniczej właśnie chroni w ogóle obiekty tej kluczowej infrastruktury i to jest w takiej sytuacji zupełnie normalne postępowanie. Zresztą w ogóle to zagadnienie ochrony fizycznej tej kluczowej infrastruktury, tak, jest czymś, co jest brane pod uwagę bardzo, bardzo poważnie, także tutaj w kontekście elektrowni jądrowych. No zwłaszcza jak ostatnio zdarzają się te wkroczenia dronów do polskiej przestrzeni, więc coraz głośniej się będzie o tym mówiło, że jednak wszystkie takie obiekty właśnie infrastruktury krytycznej powinny być ochroniane. Tak, i one oczywiście są chronione. Oczywiście dokładnie nie mówimy jak, tak, ale to dotyczy różnych tych inwestycji. Czy to mówimy o elektrowni jądrowej, czy mówimy na przykład o terminalach związanych z przeładunkiem gazu i tak dalej. Wszystko to są te obiekty, które właśnie są w odpowiedni sposób dodatkowo chronione. Docelowo jaki procent tego, ile Polska zużywa energii, ma opierać się o energetykę jądrową? Tutaj, jak popatrzymy zaczynając od pierwszej elektrowni, tak? Bo tam już mamy wybraną technologię, więc wiemy, jaka to będzie moc docelowa, bo to będą 3 reaktory AP1000, czyli łącznie 3750 MW. Jakbyśmy przeliczyli produkcję z takiej elektrowni w stosunku do dzisiejszego zużycia energii elektrycznej w Polsce, to jest mniej więcej 1/6. Z tej jednej elektrowni. To jest tak, dla drugiej elektrowni jeszcze jesteśmy na etapie wyboru technologii, więc ta dokładna moc może się delikatnie zmieniać. Zobaczymy teraz, jaka będzie skala tych potencjalnych dodatkowych inwestycji w te tak zwane małe reaktory. Natomiast widzimy, że docelowo nawet mniej więcej 1/3 energii elektrycznej w Polsce może być docelowo tą energią z atomu. Oczywiście mówimy to o takiej perspektywie już długoterminowej, tak? To już mówimy w takiej perspektywie od dzisiaj licząc mniej więcej 20 lat. Tak właśnie sobie myślałem, że 2045 pewnie. Tak, tutaj ten plan jest dzisiaj taki, że ten pierwszy prąd z atomu z pierwszej elektrowni jądrowej ma powstać w roku 36. I to jest optymistyczne czy pesymistyczne? To jest oczywiście takie założenie optymistyczne, natomiast to nie jest taki hura optymizm, tak? To jest po prostu taki optymistyczny, ale realny scenariusz. Plan jest taki, że ta budowa faktyczna rozpocznie się w 2028 roku. To się przyjmuje często to tak zwane wylanie pierwszego betonu jądrowego, czyli tych fundamentów pod samą część reaktorową. To się przyjmuje jako taki symboliczny początek budowy dla elektrowni jądrowych bardzo często. Oczywiście to znaczy, że to nie jest tak, że my przyjedziemy w teren i wylewamy pierwszy beton jądrowy, więc to są cały obszar prac przygotowawczych, wstępnych robót budowlanych, które w zasadzie już się zaczęły na terenie tej pierwszej budowy. Czyli przygotowanie podbudowy już się rozpoczęło. Tak. Nawet w tym momencie trwa poszerzona wycinka drzew, dlatego że wcześniej była wycięte tylko w takim ograniczonym zakresie. Były prowadzone dokładnie na przykład badania geologiczne, które teraz służą do dostosowania projektu już posadowienia elektrowni do tych warunków właśnie lokalnych, żeby to odpowiednio dobrać. Te badania geologiczne były zrobione teraz właśnie w
w szerszym zakresie trwa wycinka drzew, będzie później inne prace przygotowawcze, tak jak równanie terenu, później te wstępne prace budowlane, czyli przygotowanie wykopów odpowiednich, uzbrajanie terenu, budowę zaplecza budowy. Równolegle też trwają na przykład inwestycje w różnego rodzaju takie towarzyszące inwestycje infrastrukturalne, drogi dojazdowe, kolej dojazdową na miejsce budowy, czy taki molw przeładunkowy, taki pomost, który będzie służył do przeładunku dużych ładunków, które będą drogą morską transportowane, więc to są inwestycje, które już ruszają, więc w takim rozumieniu można powiedzieć, że ta budowa już się zaczęła po prostu. Niesamowite w takim razie, że to trwa aż tak długo. To jest naprawdę, to będzie ponad 10 lat trwało prawdopodobnie. Znaczy cały proces, gdybyśmy go sprawnie zrobili od pomysłu, tak, jestem inwestorem, mam bardzo dużo pieniędzy, może zbuduję elektrownię jądrową. Tak? Jak popatrzymy na sam ten okres właśnie zrobienia wszystkich niezbędnych analiz, uzyskania zezwoleń, to jest ponad 5 lat. Same analizy i zezwolenia. Tak. Jeśli byśmy zrobili to sprawnie. Jeśli byśmy zrobili to sprawnie. Bo oczywiście w polskich warunkach czy wszędzie? Tutaj jak popatrzymy na warunki europejskie, to te przepisy są bardzo, bardzo podobne w większości krajów europejskich. No, dosyć długotrwającą procedurą na przykład jest sama kwestia oceny oddziaływania na środowisko. Ona zgodnie z konwencją ESPO podlega na przykład konsultacjom transgranicznym, czyli tutaj kontaktujemy się i uzgadniamy pewne kwestie także z krajami sąsiednimi i to jest po prostu proces, który trwa. Później mamy proces samego zezwolenia na budowę, bo oczywiście teraz z tego, jakie będą wyniki analizy oddziaływania na środowisko, będzie wynikać na przykład jaki rodzaj układu chłodzenia możemy zastosować, jakie pewne rozwiązania kompensujące musimy zastosować. Więc to są elementy, które wpływają na projekt. Składamy potem ten ostateczny wniosek, to też są rzeczy, których ocena po prostu trwa, więc to jest ponad 5 lat do momentu, kiedy my możemy faktycznie rozpocząć właściwie tą budowę, no i potem proces budowy. Więc tak bardzo optymistycznie licząc, od pomysłu do pierwszego prądu to jest kilkanaście lat, takie powiedzmy niskie kilkanaście. Ale wszystko, co zrobimy, będzie trwało dłużej, powoduje, że... Czyli 20 lat to może trwać 20 lat. To nie byłoby odklejone, żeby powiedzieć, że pierwszy prąd dostaniemy za 20 lat. Tak, no oczywiście to jest... Bardzo pesymistyczna wizja. Można to zrobić szybciej. My planujemy, że dla drugiej elektrowni, gdzie są świeżo rozpoczęte te analizy, że chcemy, żeby do roku 2041 prąd popłynął. Czyli tutaj ten taki harmonogram jest powiedzmy 15-letni. On ma tutaj pewne zapasy w pewnych miejscach. Oczywiście to jeszcze jak długo będzie trwała budowa, to też będzie zależeć ostatecznie tego, jaka technologia będzie wybrana. Też bardzo mocno patrzymy, bo pamiętajmy o tym, że generalnie w świecie zachodnim w ostatnich latach budowano bardzo mało, jeśli chodzi o energetykę jądrową. I to powodowało taki spadek doświadczenia w samym procesie budowy i dlatego te budowy się przeciągały. Tak, one były dłuższe. Wiemy, że one mają perspektywę, że każdy kolejny blok w danej technologii możemy realizować szybciej. I my zakładamy na razie tak dosyć konserwatywnie te czasy budowy. Tam jest potencjał do skrócenia. No ciekawy przykład. My będziemy budować w pierwszej elektrowni w oparciu o technologię AP1000 amerykańską. Ona jako jedno z miejsc, gdzie była wyeksportowana, to były Chiny. I Chińczycy teraz budują też taką swoją wersję tych reaktorów, już pod nazwą CAP1000, tak? Kto by się spodziewał? Tak, znaczy to akurat to nie jest tak, że oni to tak bez pytania skopiowali akurat w tym przypadku. Czyli w jakiś sposób na licencji produkują? Tak, to jest, można powiedzieć, licencyjna wersja. Ona tam jest minimalnie przez nich zmodyfikowana, ale oni potrafią te pierwsze bloki stawać tak mniej więcej w 4-4,5 roku. Mhm. Czy to jest naprawdę imponujące tempo? Oczywiście to są Chiny. Mówimy o całym procesie, czy o procesie samej budowy? O procesie samej budowy, tak? Czy od tego pierwszego betonu jądrowego do tam powiedzmy zimnych i gorących testów funkcjonalnych. Więc to jest naprawdę imponujące tempo. Tylko pamiętajmy o tym, że to jest kraj, który tego atomu dzisiaj buduje na świecie najwięcej. Ich przemysł ma bieżące doświadczenie, ale też kraj, gdzie po prostu, jak ma być na czas, to najwyżej będą pracować także w niedzielę na 3 zmiany,
zmianę, ale trzeba projekt dowieść, ale to pokazuje też, że naprawdę jest potencjał skrócenia tego czasu samej budowy, tylko to wymaga właśnie też dopracowania projektów pod kątem właśnie samej organizacji budowy, posiadania odpowiednio doświadczonego całego łańcucha dostaw, żeby wszyscy podwykonawcy dostarczali komponenty na czas, żeby wszystkie prace były wykonywane na terenie budowy na czas, a to po prostu wymaga doświadczenia, a to jest coś, co ten świat zachodni, który dzisiaj planuje naprawdę dużo nowych inwestycji w atom, ale co musi po prostu stopniowo odbudować, bo jak się cofniemy do lat 80., to tam Francuzi też potrafili 4,5-5 lat czas budowy, oddawali 4-5 bloków jądrowych w ciągu tego samego roku, ale Czyli ten przestój wynikał z tego, co się wydarzyło w Czarnobylu? on wynikał z kilku czynników. Tutaj bardzo istotnym było też to, że w pewnym sensie rynek się wysycił. Dlatego, że na przykład kiedy Francuzi w latach, od połowy między lat 70. do początku lat 90. zbudowali tyle bloków jądrowych, że to są mniej więcej 3/4 ich elektryczności, po prostu nie było potrzeby budowy następnych. Do tego doszły właśnie takie elementy, jak właśnie ta utrata zaufania społecznego, która wynikała na przykład z katastrofy w Czarnobylu i to powodowało, że te inwestycje były zupełnie pojedyncze gdzieś w Europie robione. Bardzo często to też było na przykład kończenie jakichś bloków, które były, rozpoczęta ich budowa wcześniej. W zasadzie jedynymi ukończonymi budowami bloków jądrowych na terenie Unii Europejskiej dzisiejszej, które były rozpoczęte po roku 2000, to są bloki Olkiluoto 3 w Finlandii i Flamanville 3 we Francji. Dwie sztuki. Tylko 2 sztuki. Tylko 2 sztuki. Do tego dochodzi nam teraz oczywiście Wielkiej Brytanii, która teraz w Unii nie jest. To są 2 kolejne bloki. Słowacja kończyła, czy tam kończy jeszcze 2 bloki, których budowa była rozpoczęta mniej więcej w latach 80., tak jak polski Żarnowiec. Tylko oni je zabezpieczyli odpowiednio, także mieli możliwość kontynuowania tej budowy, jej wznowienia. I to jest w zasadzie wszystko, co teraz budowaliśmy. To powodowało, że ten europejski przemysł jądrowy, on jest naprawdę bardzo dobry w serwisie tych elektrowni, w utrzymywaniu w ruchu, ale do budowy te kompetencje my musimy bardzo mocno odbudować, a teraz planuje się tego naprawdę dużo. Francuzi planują budowę 6 nowych bloków z opcją kolejnych 8. 6 plus dodatkowe 8. 6 plus dodatkowe 8, także docelowo Czyli oni przejdą 14. w 100% na atom w końcu. To też jest tak, że część tych najstarszych bloków oni będą musieli docelowo wyłączyć, bo one też się starzeją. Ale nowe inwestycje planuje Rumunia, Czechy. Tutaj Węgry to jest ciekawa historia, bo to jest inwestycja, którą Rosjanie mają prowadzić i ona tak startuje, a wystartować nie może z różnych powodów. Może Austriacy się w końcu zdecydują. Znaczy ja powiem Dałoby tak. się jeszcze włączyć tą elektrownię? To już nie. To już konkretną nie. Znaczy ja powiem w ten sposób. Ja jestem przekonany, że ja dożyję budowy nowej elektrowni jądrowej w Niemczech. Oczywiście to nie w przyszłym roku, ale to też się kiedyś stanie. Natomiast wyzwań jest mnóstwo, bo naprawdę w wielu krajach są planowane nowe inwestycje. Finlandia, Szwecja, z drugiej strony Bułgaria. Takie kraje, które gdzieś tam rozważają nowe bloki, to też Słowenia planuje wymienić, Włochy patrzą, Holendrzy są bardziej zaawansowani nawet. Więc ta grupa krajów przygotowujących nowe inwestycje robi się naprawdę duża, a my będziemy musieli wszystkie te budowy zabezpieczyć odpowiednio, zasilić je odpowiednimi specjalistami, którzy będą mogli to budować, zapewnić dostawy wszystkich komponentów i tak dalej. To będzie naprawdę duże wyzwanie, ale to też jest tak, że z każdą kolejną tą budową ona znowu będzie szła coraz sprawniej po prostu. Ten reaktor, który będzie budowany w Polsce, to jest AP1000, tak? Tak, w pierwszej elektrowni to mamy 3 sztuki AP1000. Dużo tych reaktorów jest na całym świecie? W tym momencie mamy 2 działające w Stanach Zjednoczonych, 4 działające w Chinach. I na dzisiaj, Jak na jedną firmę to jest dużo, czy mało? jeśli chodzi o jeden model reaktora, to jest powiedzmy taka
raczej mniej niż więcej, ale to nie jest jeszcze bardzo mało. Natomiast oczywiście jak popatrzymy na Westinghouse, to jest w ogóle firma, która można powiedzieć, której reaktory pracują w największej ilości miejsc na świecie, bo poprzednie modele one pracują w bardzo wielu Czyli to chodzi o ten krajach. konkretny model, natomiast ta firma ma bardzo dużo reaktorów. Tak, bardzo, bardzo dużo. Ja powiem nawet więcej. Jak popatrzymy na przykład na reaktory francuskie, to w latach 70., kiedy Francuzi rozpoczynali budowę tej floty reaktorów, którą obecnie eksploatują, oni kupili tą technologię właśnie od Westinghouse'a. Oczywiście te pierwsze ich reaktory, które budowali, tą serię CP tak zwaną, to są reaktory, które bardzo przypominają właśnie trzypętlową wersję Westinghouse'a. Natomiast oczywiście każde kolejne to były coraz bardziej przez nich przerabiane, modyfikowane, więc dzisiaj to jest technologia już, można powiedzieć, zupełnie francuska. Ale to wywodzi się od tej technologii amerykańskiej. Jakbyśmy sobie prześledzili takie drzewko genealogiczne różnych technologii reaktorowych, to się okazuje, że bardzo wiele tych drzewek zaczyna się od właśnie technologii amerykańskich. Zresztą lata 50. to jest elektrownia w Shippingport, to jest pierwsza elektrownia na świecie właśnie z reaktorem wodnym ciśnieniowym, zbudowana w Stanach Zjednoczonych właśnie z udziałem Westinghouse'a, a dzisiaj to jest najpopularniejszy rodzaj reaktorów energetycznych na świecie. Więc nieco naturalnie jest tak, że technologie, które są oferowane dzisiaj przez inne kraje, one gdzieś, jakbyście cofnęli do początków energetyki jądrowej, gdzieś wywodzą się z jakiegoś transferu technologii właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Czyli ten dostawca brzmi na bardzo doświadczonego i bardzo bezpiecznego. Pod kątem doświadczenia jak najbardziej. To jest jedna z najbardziej doświadczonych firm, która też uczestniczy właśnie to, co mówiłem wcześniej, w dostawach paliwa jądrowego, więc jest to jeden z najbardziej doświadczonych dostawców technologii jądrowych na świecie. Jeśli mówimy o tych reaktorach generacji 3+, to jakie są najnowsze zabezpieczenia, jeśli chodzi o właśnie tą nową generację? Co się w tym momencie... Najnowsze zabezpieczenie, które powstało, o to pytam, w tej generacji 3+. Przede wszystkim to, co się zaczęło pojawiać, to jest szersze użycie tych tak zwanych pasywnych układów bezpieczeństwa. Przede Czyli wszystkim wtedy, kiedy całe zasilanie zostanie włączone. Tak, czyli zresztą to nawet w nazwie APC to Advanced Passive, tak? Czyli mamy właśnie tą pasywność niejako podkreśloną, czyli to są właśnie układy, które są w stanie zapewnić właśnie chłodzenie reaktora, nawet w przypadku utraty zasilania. To jest taki element, który można powiedzieć wyróżnia troszeczkę te nowsze konstrukcje. To nie jest tak, że w poprzednich w ogóle nie było systemów pasywnych, natomiast tutaj te systemy pasywne mogą niejako samodzielnie zapewnić nam bezpieczeństwo. Ponadto wiele układów jest, można powiedzieć, bardzo podobnych jak w poprzednich generacjach reaktorów, bo to są rzeczy po prostu sprawdzone. Natomiast robione w sposób taki, że na przykład poszczególne komponenty były bardziej niezawodne, zwiększona też redundancja niektórych układów i do tego dodaje się te właśnie układy pasywne i to powoduje, że te właśnie wskaźniki, gdzie się probabilistycznie przelicza bezpieczeństwo, są jeszcze dużo większe niż w poprzednich układach. I więc tutaj mamy jeden element. Drugi to są elementy związane już właśnie, a co by było, gdyby już na przykład doszło do takiej awarii ze stopieniem rdzenia. To są takie elementy jak na przykład zapewnienie albo dodatkowego chłodzenia i zapewnienie takiego właśnie zatrzymania tego stopionego rdzenia w zbiorniku reaktora. Stopiony rdzeń to jest to, co się wydarzyło w Czarnobylu. Nie, to jest, znaczy tam też doszło do stopienia, ale tam to doszło w fazie. Tak, tam doszło po prostu nie do kontrolowanej reakcji rozszczepienia. Natomiast drugą opcją to jest stosowanie tych tak zwanych chwytaczy rdzenia, czyli specjalnych miejsc pod reaktorem, gdzie nawet gdyby doszło do stopienia, to on ma tam zostać. Elephant leg, czyli to, co się wylało jakby z reaktora. W pewnym sensie tak, czyli po prostu jest specjalne miejsce, które ma zatrzymać, nawet gdyby doszło do wydostania się go ze zbiornika reaktora, co i tak jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne dzisiaj, ale nawet jeśli, to mamy tutaj taki dodatkowy element, który ma to właśnie zatrzymać. Czemu te systemy pasywne mają podtrzymywać tą elektrownię, bądź nie podtrzymywać tylko przez 72 godziny? Po prostu z czasem ta generacja ciepła w paliwie robi się coraz mniejsza.
one się robią coraz mniej po prostu potrzebne, bo po prostu w pewnym momencie już oddawanie normalne przez ścianki jest zupełnie wystarczające. Mówię, to zwykle się przyjmuje te 72 godziny, czasami jest to też dłuższy okres i co bardzo istotne, po tym czasie czasami to jest tak, że trzeba przyjść i tam dolać wody do jakiegoś zbiornika, co można zrobić podjeżdżając normalną jakąś cysterną. Natomiast chodzi o to, żeby nawet zupełnie odcięta od świata zewnętrznego elektrownia, bez zasilania i tak dalej, nie potrzebowała tutaj żadnej ingerencji z zewnątrz i to jest czas, który jest zupełnie wystarczający, żeby albo przywieźć, nie wiem, dodatkowe agregaty, doprowadzić linię zasilającą, dowieźć dodatkową wodę, bo te dodatkowe akcje, które będą potrzebne po tych 72 godzinach, one są już naprawdę zupełnie minimalne, a czasami nawet już nie ma potrzeby podejmowania żadnych, bo już jesteśmy w tym tak zwanym stanie zimnego wyłączenia. Mhm. Dobra, i ja cię zapytałem dzisiaj chyba o wszystko, o co chciałem. Jest coś, o czym nie wspomnieliśmy, a w kontekście tych tematów, które poruszaliśmy dzisiaj, warto wspomnieć? Chyba nie. Dobrze. W takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę. Było miło. Dziękuję również. Nowe podcasty we wtorki i niedzielę o 19:00. Widzimy się.